Czekaj, tak? Nie tak miało być, proszę bardzo, tak miało być. Oczywiście, że będzie live. Nie wiem, czy dzisiaj YouTube nawala, pisze Balik Bali. Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Witam panie i panowie bardzo serdecznie. A właściwie mogę póki co sięgnąć w ten przepiękny, niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pomówimy o, tak, jak najbardziej, normalnie bym powiedział o tym, co tam w Hollywoodzie, w świecie kultury, no ale wiadomo, jest weekend specjalny, bo to jest czas, kiedy, no, w zależności od tego, w jakiej części świata żyjecie, albo świętuje się Halloween, albo świętuje się święto zmarłych, więc jak najbardziej, dzisiaj live jest. Cześć Darku, witam cię bardzo serdecznie. Krzysztof Kubiak pisze, dzisiaj odszedł ktoś, kto dla wielu z nas był przyjacielem. Tak, zgadza się. Ja akurat dowiedziałem się o tym gdzieś bodajże po drugiej, bo miałem włączonego Twittera i dowiedziałem się właśnie o tym, że odszedł od nas, panie i panowie, Matthew Perry, znany pewnie większości z was jako Chandler, więc pewnie sobie o tym dzisiaj pomówimy. Dobry wieczór, dziś na Facebooku, bo YouTube coś zamula. Cześć, witam cię Kasia. Tak, właśnie tutaj dopiero co Bali pisał, że jakieś są problemy z YouTube'em. Krzysiu Lesiu też chyba na Twitterze wczoraj pisał, że mają jakieś problemy z YouTube'em, więc możliwe, że coś się dzieje, a my akurat, ponieważ testujemy, jesteśmy dzisiaj oprócz tego, że na YouTubie, to jesteśmy również na Facebooku, na Twitchu, a także na Twitterze, panie i panowie, więc macie możliwość obejrzeć gdzie chcecie i wszędzie widzicie tę samą transmisję. To jest akurat tak skomponowane, bo używamy platformy Restream, że wszystkie te komentarze, które są wyświetlane, tutaj widzicie pod zdjęciem Kasi jest F Facebooka, po prostu pokazuje za każdym razem platformę, z której jest komentarz napisany, tak samo tutaj jest, widzicie znaczek YouTube'a, więc wszędzie dostajecie to samo, nie ma problemu, dajcie w ogóle znać, oprócz tego Kasia wiemy, że z Facebooka, ale dajcie znać skąd albo gdzie oglądacie. Powód do tego, żeby się dzisiaj spotkać i pogadać, no wiadomo, niedługo jest, jak mówiłem wcześniej, Halloween, ale zgoła był inny, muszę wam pokazać rzeczywiście, bo to jest ważna rzecz dla mnie. Halloween czy Święto Zmarłych, tak? Jak to nawet nie byłem pewien, bo jeszcze chyba wczoraj albo przedwczoraj rozmawiałem z Lancelem, no i pyta się, czy będzie tak jak zawsze, że pogadasz o tych, którzy odeszli, czy może zrobisz inaczej i tak dalej. No więc nie byłem pewien, ale później dostałem od koleżanki, powiedzmy, takie zdjęcie, zaraz wam je pokażę i po właśnie tym zdjęciu stwierdziłem, że fajnie byłoby, ażebyście się wypowiedzieli na temat, co myślicie, czy lepiej jest Halloween, czy lepiej jest może bardziej Święto Zmarłych, bo już wam tutaj pokazuję. Niech się tylko odpali, muszę powiększyć, żeby było widać. Dobrze, proszę bardzo. Jest i już wam pokazuję. Czy mogę? Chyba mogę. A gdzie ja jestem? Ja zniknąłem. Za to ja zniknąłem. No to nie tak w takim układzie miało być. O, jestem, panie i panowie. Otóż koleżanka przysłała mi takie zdjęcie. Święto wszystkich świętych. Halloween. Nie, dziękuję. Pamiętaj, że masz swoje korzenie. Użyj głowy, a nie dyni. I uwaga, teraz czytam to, co widzicie. Dla satanistów jest to najważniejsze, oczywiście mowa Halloween, święto tak zwanej Noc Czarnych Mszy. Wierzą, że szatan ma wtedy szczególną moc. Papież Franciszek jest przerażony tym, że z roku na rok rośnie liczba opętań wśród dzieci, które miały styczność z demoniczną zabawą Halloween. Ludzie nie wiedzą, że praktykując Halloween czczą szatana, oddając część bóstwom, odwracają się od Boga. Jesteś katolikiem, to udostępnij. No i rzeczywiście po tym stwierdziłem, że no kurczę, rzeczywiście jest grubo i tak mówię, bo to akurat koleżanka z pracy w Polsce, którą znałem wiele lat, mówię, może rzeczywiście coś w tym jest. Tylko nie chce mi się live wczytać. Słuchajcie, jeżeli macie problemy, to zmieńcie platformę, wskoczcie na Facebooka, na Twitcha, na Twittera, bo rzeczywiście dzisiaj są wielkie problemy z YouTube'em, więc jak coś to tutaj widzę, że Wiktor pisze, czat mi działa, coś się nie ładuje. Wbijajcie na Facebooka, wbijajcie na Twitcha, na Twittera, bo rzeczywiście to już któraś osoba mówi z kolei, że YouTube coś szwankuje. Może rzeczywiście nawalał im. Cześć Madame Perfumella, witam bardzo serdecznie. No i potem jak koleżanka mi udostępniła tę zdjęcie, ja tutaj wam będę je co jakiś tam czas pokazywał, no to stwierdziłem, coś rzeczywiście jest na rzeczy, więc postanowiłem sprawdzić, dokładnie dowiedzieć się, o co chodzi z tym Halloween, czy rzeczywiście tak jest źle. No i tak popatrzyłem sobie i poczytałem, tutaj mam też oczywiście dla was, zaraz wam udostępnię. Proszę bardzo. Halloween zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 października. Odniesienia do Halloween są czysto widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej. Oczywiście, no jaka jest etymologia, że to jest w tym momencie święto
celtyckie, dokładna geneza Halloween nieznana, może być rzymska część bóstwa owoców i nasion, albo celtyckie święto na powitanie zimy. To głównie, no ja mieszkam w Irlandii, więc Celtowie to Irlandczycy, Szkoci, Walijczycy, więc stąd to się rzeczywiście wywodzi. Tak mówię, poczytam sobie, posprawdzę, jakie są zwyczaje, obyczaje, więc Scary Farm na przykład. Młodzież i dzieci oprócz organizowania domowych imprez często odwiedzają tak zwane straszne farmy, czyli zaadaptowane na ten cel duże przestrzenie, gdzie tworzone są specjalne scenerie wyglądające niczym wystrój planu filmowego grozy, jak Nosferatu, Dracula i tak dalej. Cukierek albo psikus, no to wiadomo w tym momencie o co chodzi, nie będę tłumaczył. Apple bobbing, tak się nazywa. W tej zabawie należy bez użycia rąk ugryźć jedno z jabłek pływających w miednicy z wodą. Jabłko nieuszkodzone przy zabawie ma oznaczać nieszczęście w nadchodzącym roku. Tak się zastanawiałem, czy my czasem w Andrzejki nie mamy takiej zabawy, gdzie się wiesza jabłko na sznurku i się je próbuje zjeść w ten sposób. No ale popatrzcie dalej. Halloweenowe zabawy to również przeskakiwanie przez świeczki, które są rozstawione w kole na ziemi. Świeczki, które nie zgasną, to szczęśliwe miesiące w przyszłym roku. Kolejna gra to wrzucanie orzecha do ogniska. Jeśli orzech pęknie z trzaskiem, oznacza to odwzajemnioną miłość. Inna popularna zabawa jest zjadanie bez pomocy rąk wiszących na nitkach ciastek i owoców. Więc tak sobie patrzyłem, kurczę, mówię, to jest rzeczywiście bardzo podobne do tego, co my mamy. Więc rzeczywiście, no tak to rzeczywiście jest. Witam Cię bardzo, Dariuszu, na Facebooku. Na Twitchu nie ma sensu. W tym momencie motyw jest taki, że platforma, której używam, czyli Restream, pozwala mi. Także w tym momencie ja tutaj mam jedno studio i tym właśnie pokój reżyserski, niech tak będzie, więc nim, że tak powiem, zawiaduję i stąd tutaj jest. Proszę bardzo, tutaj już widzę, że jest Darek z YouTube'a, jest na Twitchu, także to nie ma najmniejszego problemu. A ponieważ, tak jak zresztą piszecie, że są problemy z YouTube'em, no to w tym momencie to jest świetna alternatywa dotrzeć do innych osób, czy to na przykład na Twitterze, na Facebooku, czy na Twitchu, a ja naprawdę z tego powodu nie mam żadnych problemów. Cześć Lancel, witam Cię bardzo serdecznie, właśnie akurat o Tobie mówiłem. No i tak pomyślałem sobie na temat tego Halloween, mówię, to jest w porządku całkiem, bo to nie jest żadna religia, nic, to jest po prostu zwykła tradycja, ale potem stwierdziłem, że poczytam również o święcie zmarłych, no bo też trzeba oczywiście być na bieżąco. No i uroczystość święta zmarłych w Kościele katolickim, uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, obchodzona corocznie w dniu 1 listopada, przepraszam bardzo, treściowo połączona z następującym po niej obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie Kościoła katolickiego jest wyrazem wiary obcowania świętych i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie ma zbyt wiele zwyczajów, bo to w tym momencie musimy sprawdzać Andrzejki, no ale pomyślałem sobie, że przecież w normalnym świecie jest miejsce na wszystko, prawda? Jest miejsce na Halloween, jest miejsce na Andrzejki, więc zrobiłem ankietę. W tym momencie jest na czacie ankieta, możecie oddawać głosy. Pytanie bardzo proste. Które święto wolisz bardziej? Halloween czy święto zmarłych? Na koniec odcinka, że tak powiem, zadecydujemy, zobaczymy co powiecie. No i tutaj słuchajcie, nie ma złej odpowiedzi, bo tak naprawdę obydwie odpowiedzi są dobre i postanowiłem, że dzisiejszy odcinek tak naprawdę podzielimy na pół. To znaczy w pierwszej części porozmawiamy sobie o tych, którzy od nas odeszli, o tych aktorach, reżyserach, muzykach, pisarzach, które sobie od nas odeszli. Będziecie mieli również możliwość wejść na żywo i opowiedzieć o swoich przeżyciach, a w drugiej części pogadamy sobie o horrorach. O takich, które byście polecili na Halloween, o tych nowszych, o tych starych, o tych bardzo, bardzo, bardzo starych. Również będziecie mieli możliwość sobie jak najbardziej wbić, także to będzie zaraz fajnie. Zaraz patrzę, co tutaj piszecie. Chyba będzie dzisiaj kichazlew. Słuchajcie, wszyscy, którzy są na YouTubie, mówię, zmykajcie, bo każdy pisze, że jest problem. Idźcie na Facebooka, na Marcinowe Recenzje fanpage, idźcie na Twitcha, idźcie na Twittera, Marcinowe Recenzje tu i tam, może będzie rzeczywiście lepiej. Proszę bardzo, Madame Perfumela cały czas tnie, masakra jest. To jest rzeczywiście problem, już Krzysiu Lesiu pisał mi wczoraj na Twitterze, że jakiś ma problemy z YouTubem, więc tak to... Tak, wbijajcie na Facebooka, wbijajcie na Facebooka, chyba tam najlepiej, bo najłatwiej, najwięcej osób ma Facebooka. Kiedy ktoś napisał, że polscy księża potępiają przebieranie się dzieci i chodzenie dookoła dzielnicy i zbieranie podarków, ale sami w styczniu chodzą ubrani w sukienki dookoła dzielnicy i zbierają podarki. No wiesz, no to jest takie dla mnie, koleżanka mi napisała, że to jest, wiesz, szantażowanie, że szantażujesz ludzi, dzieciaki chodzą, szantażują ludzi, bo jak nie dasz im cukierka, to on zrobi jakąś zadymę, nie? Bo ci coś tam, jak sobie pomyślałem, no kurde, no to ona też miała przerąbane, bo tak, nigdy pewnie nie topiła marzanny, bo jak topić marzannę, kogoś utopić, no to w ogóle co to chodzi, nie? Nigdy nie bawiła się laniem wosku, bo to też pogańskie, więc tak dziwnie troszeczkę jest, także słabo jest. Mówię, idźcie na Facebooka, idźcie
na Twitcha, na Twittera, tam wszystko jest również dostępne. Widzicie? I w tym momencie idealnie się sprawdza taka, bo wyobraźcie sobie, że nasz odcinek charytatywny będzie się rozgrywał w ten sposób i okazuje się, że powiedzmy na YouTubie tnie, prawda? A tutaj trzeba zbierać pieniądze, na się pomaga. No to w tym momencie ludzie przeskakują i jest super. Afera dookoła Halloween to dla mnie zastępczy problem, który ma odwrócić uwagę od tych ważniejszych. Zgadza się, jak najbardziej. Tak mi jest, wydaje mi się, ale według, zanim przejdziemy, że tak powiem, do osób, które do nas odeszły, kilka oczywiście wątków porządkowych, bo wiadomo, że w tym momencie skończyliśmy omawiać serię strasznych filmów, więc jak dobrze wiecie, czekam na wasze propozycje i już wam tutaj pokazuję. W dziale społeczność jest dedykowany właśnie post specjalnie do tej, że tak powiem, do tej sprawy. Już go tutaj skopiuję i wrzucę wam na czacie. Kultowe horrory. I tutaj mi podajecie, a czemu tutaj mi się, to tutaj ma się wbijać, a nie tam. Jeszcze mi klawiatura teraz nie działa. Co mi się stało? Baterie mi padły? Sekundkę, zobaczę. Bo możliwe, że baterie mi padły, albo po prostu gdzieś tutaj się rozłączyło. Trzeba połączyć i już może będzie wszystko w porządku, bo no widzicie, dzisiaj chyba wszystko nie działa. Albo nic nie działa, jak to można powiedzieć. Patrzcie, klawiatura mi nie działa, coś się dzieje. Co tu się dzieje w ogóle? Ten YouTube wszystko zahachmęcił. No dobra, no nieważne. W każdym wkleję, mogę wam wkleić, wklejam link, proszę bardzo. Wklejam link, możecie spokojnie po tej linie, to jest akurat do tego działu. I tutaj czekam na wasze propozycje. Umówmy się do wtorku, czekam na wasze propozycje. Pierwszy, oczywiście mój post to jest informacja o tym, jakie już horrory były omówione, żebyście nie podawali tych samych, a wasze propozycje są w tym momencie już takie. Egzorcysta na w tym momencie wiadomo już było, Krzyk jak najbardziej był, Christine, Oni z 1989 roku, Inwazja porywaczy ciał, Koszmar już był, Zły wpływ księżyca, Srebrna kula, Straceni chłopcy, Postrach nocy, oczywiście są dwie wersje, więc to jest jedna z propozycji. Potem mamy Koszmar minionego lata, w ogóle nie wiem jak ten horror do tej pory jeszcze tutaj nie trafił, Klątwa, The Grudge i Rek, Lancer pisze, nie zmienię cały czas gabinet figur woskowych, ewentualnie gatunek. Kolejne propozycje, Alone in the Dark, Maniak, Mord podczas nudnego przyjęcia, Podpalenie, takie rzeczywiście hardkorowe pomysły. Tutaj Kasia podała Koszmar minionego lata, trylogia Matek od Argento, zobaczymy, Fantazm, pamiętacie, na Fantazm, jeżeli mnie pamięć nie myli, już był poddawany pod głosowanie chyba ze 2 razy. Maniak, Kop, Bal maturalny, Noc, Świt, Dzień, Ziemia, Kroniki żywych trupów, żywe trupy już były wszystkie omówione, po raz który trylogia Matek, Kujo, Rekinado. Słuchajcie, ja wiem, że chcielibyście zobaczyć, żebym omówił Rekinado, no ale wydaje mi się, że jeszcze po Władcy Lalek nie odbudowałem się psychicznie, więc póki co na razie Rekinado odpuszczam. Moja krwawa walentynka lub Carrie, no i Koszmar minionego lata, więc domyślam się, że Koszmar minionego lata na bank będzie poddany pod głosowanie, bo to akurat jest oczywista oczywistość. Wiem, że są problemy, zmykajcie na Facebooka, zmykajcie na Twittera, zmykajcie na Twitcha. Tam nie powinno być problemów Madame Perfumela, bo tutaj wszyscy, albo bardzo wiele osób pisze, że jest wielki problem z YouTube'em. Dodatkowo to jest w tym momencie informacja dla wspierających. Pokaż kanał, gdzie jest mój kanał? Dawaj kanał, mój kanał. Dla wspierających. Coś tutaj się dzieje rzeczywiście brzydkiego, niedobrego. Coś tutaj się dzieje, no. Coś ten YouTube rzeczywiście dzisiaj, no nie YouTube Studio, tylko pokaż. Patrzcie. YouTube rzeczywiście szaleje, bo w tym momencie klikam na ten i nie mogę wejść. A tutaj jakbym chciał jakoś, pokaż. YouTube Studio, zakupy, twoje dane w YouTube. No nie, no przecież nie będę. Sekundkę, muszę tutaj posprawdzać, co się dzieje. Co tutaj w ogóle? YouTube faktycznie rzeczywiście dzisiaj macie rację. YouTube szaleje. YouTube daje pokaz, jak rzeczywiście nie działać. No i tutaj w tym momencie to mi się, przyznam szczerze, nie podoba. Wyświetl swój kanał i też nawet mojego kanału nie wyświetla nic tutaj. No panie, panowie, bez jaja, no co tu się dzieje? No wygląda na to, że nawet nie mogę wam pokazać to, co wam chcę pokazać. Halo? Czekajcie, może spróbuję. Spróbujemy zrobić coś innego. YouTube. No sekundkę. No widzicie, nie tylko u was YouTube szaleje. Nie to, tutaj, ta przeglądarka. Zmieniam przeglądarkę i może coś mi się... Halo, halo.
klawiatura mi nie działa bezczelnie. No słuchajcie, to jest na żywo, więc w tym momencie muszę pokombinować. Możliwe, że mi się baterie wyczerpały, więc muszę coś wymyśleć. Zobaczymy, może też tutaj. Ciach, pach, prach. Sekundkę, a ja sobie znajdę w międzyczasie bateryjki, bo tutaj mam przygotowaną całą paczkę bateryjek, panie i panowie. No widzicie, to jest na żywo, więc tutaj trzeba czasami kombinować. No nie, system pokazuje, że baterie są dobre, ale dzisiaj, ponieważ widzę, że ten YouTube szaleje, możliwe, że mi się też złożyło. Ein moment, bite bateryjki są przygotowane, bo to akurat, że tak powiem, są akumulatorki. To akurat mam gotowe. I jeszcze. Ok, zaczaję. Jak to się wkłada, tak i tak. Ok, zobaczymy. Czy coś się już pisze? Nie pisze się dalej nic. No to są jakieś jaja. Hej. Może tego podłączę pod kablem, może myszkę. Tutaj cały czas mi coś mi pobiera. Jakieś HTML, co mi się niespecjalnie podoba. No, ja jak beretę. Witam, fajnie, że jesteście na Facebooku. Słuchajcie, problemy są, jest wizja, Misio, jest wizja. Problem jest taki, że YouTube dzisiaj coś zacina, koszmarnie zacina i rzeczywiście jest wielki problem, więc dawajcie na Facebooka, dawajcie na Twitcha, dawajcie na Twittera, bo rzeczywiście tam można coś zobaczyć. Mi tutaj widzę, że rzeczywiście nie, no YouTube mi tutaj też szaleje, nie mogę chciałem wam pokazać w tym momencie, co jest w ogóle czy będę mógł inne rzeczy pokazywać, no dobrze, powiedzmy, tutaj inne pliki, nie no, YouTube, internet chodzi bardzo ładnie, a tutaj widzę, że inne rzeczy, no niespecjalnie. Sekundkę. Tutaj jeszcze patrzę, próbuję, bo rzeczywiście nie tylko wam YouTube, że tak powiem, nie działa, ale widzę, że mi też nie działa. Proszę bardzo, nie to wcisnąłem. Guzior. Aha, tutaj jeszcze reklama wjechała. Pokażcie. No dobra, nieważne, nie będę w tym momencie wnikał, panie i panowie. Hakują Marcina możliwe. A wiesz co, to nie jest najgorszy pomysł, żeby wziąć i po prostu też przy okazji zeskanować komputer. Nie wydaje mi się, że to było to, ale nie. Tutaj wszystko jest pokazywane, wszystko jest na bieżąco. Teoretycznie przynajmniej. Przynajmniej teoretycznie. Już tutaj patrzymy, czy YouTube rzeczywiście coś może zrobić. No miało być fajnie, a wyszło jak zawsze. Chciałoby się powiedzieć. Dobra, już tutaj skanujemy i już tutaj lecimy. Zobaczymy, czy uda się coś zobaczyć. Nie, widzę, że YouTube dalej szaleje. Słuchajcie, dobra. To powiem to. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Widzę, że Lancel jest tutaj. W każdym razie, miałem powiedzieć, ale w tym momencie już wam miałem pokazać, ale wam tylko i wyłącznie powiem w tym momencie, że jest dla wspierających. Pojawiło się mnóstwo filmów. Pojawiły się Star Treki, pojawił się serbski, pojawił się Rekinstein bluzgany, pojawiło się Titanic 666 bluzganego. Jeszcze będzie jeden film bluzgany o takich ptakach, co tam, że tak powiem, mają problemy z wieszakami, bo akurat tak to jakoś wyglądało. I do końca roku domyślam się, że będzie, powiedzmy, że będzie gdzieś z 20, może 30 tam produkcji będzie pokazanych. Tutaj zobaczę, czy mogę coś w ustawieniach zmienić, bo to by mi się może by się akurat coś pomogło, ale widzę, że chyba niespecjalnie mogę tutaj cokolwiek zmienić, bo tutaj chyba, że jest wszystko poustawiane. Ustawienia transmisji. No nie, chyba rzeczywiście nie. Także bardzo mi przykro, jeżeli coś się haczy, no to musicie wybrać się na inną platformę, bo jest masakra. Adalet mówi, że mi normalnie idzie. No to dobra. Słuchajcie, jak idzie, to nie zatrzymujemy się tutaj, lecimy dalej, nie będziemy się obijać, bo mi to rzeczywiście YouTube nie działa i są problemy. Dlatego dzisiaj pomówimy, panie i panowie, o tych na początku, w pierwszej części naszego programu, o tych, którzy odeszli od nas. W drugiej części pomówimy o horrorach, które byście chcieli
obejrzeć, które byście chcieli pewnie polecić na Halloween. Słuchajcie, w tym momencie na czacie wrzucam wam link. Pozwoliłem wam wejść, że tak powiem, pozwoli wam wejść na platformę, możecie wbić. Trzeba się zalogować tym razem akurat, tak jest w sumie lepiej. Nikt nie pisze, czat jest lepiej. W ogóle może czat pokaże tutaj, co? O, proszę bardzo, new comments will be displayed here. Coś się rzeczywiście dzieje niefajnego w tym wszystkim. No ale dobra, patrzymy. Jakby co, piszcie w ogóle, panie i panowie. Słuchajcie, odeszło kilka od nas fajnych, ciekawych rzeczywiście osób, które bardzo lubiliśmy, które rzeczywiście coś tam dla nas znaczyły. Zacznę tak naprawdę jakoś to chyba chronologicznie jest poukładane od osoby, które rzeczywiście odeszły. Panie i panowie, pierwszym listopad to jeszcze z zeszłego roku był Jerzy Połomski, 89 lat. No, piosenkarz jak najbardziej zasłużony dla polskiej kultury. Ulepszają YouTube'a, mają walczyć z blokami. No, ulepszają tak, że rzeczywiście pewne rzeczy nie działają. Więc rzeczywiście tak jest. Jerzy Połomski, 89 lat, możecie na pewno pamiętać, no wiele piosenek, ale to chyba z lat 70., może 80., cała sala śpiewa z nami, bo z dziewczynami nigdy nie wiesz. Tutaj jeszcze patrzymy, nie zapomnisz nigdy. No, ja przyznam szczerze, że właśnie bardziej kojarzę go z tego, że gdzieś tam moja mama go słuchała i w pewien sposób lubiła czasami sobie z nim, że tak powiem, posłuchać go w telewizji. To jest link, dzięki któremu możecie wchodzić do studia i w tym momencie pogadamy sobie o tych, którzy odeszli. 89 lat, no ładna kariera, tak, no ale w pewnym momencie wiadomo, że przestał nagrywać i już nie tworzył nowych produkcji, a nawet kiedy one się pojawiały, to rzeczywiście nie były tak super popularne, jakby się to rzeczywiście wydawało. Tutaj czat działa, witam wszystkich, pisze Wojciech z Facebooka, zgadza się. Fajnie się ogląda to obracające się kółeczko, co wy chcecie relaksujące, pisze grabarz brodaty. Mówię, zmykajcie na Facebooka, na Twitcha, na Twittera, bo rzeczywiście YouTube dosyć konkretnie widzę się wyhaczył i to tak specjalnie teraz, rzeczywiście akurat w trakcie naszego odcinka. Tutaj będę patrzył, kontrolował, jak w międzyczasie mogę coś tam zobaczyć, no ale widać, że tutaj się nic nie daje z tym zrobić. Więc możecie wbijać, możecie wjeżdżać i pogadamy sobie o osobach, które odeszły, więc no Jerzy Połomski, zacna osoba, ważny dla polskiej muzyki rozrywkowej wiele lat temu. Kolejną akurat aktorką, bardziej piosenkarką, chociaż w sumie tak naprawdę pewnie kojarzymy ją z jednej roli, z jednego filmu, to była Irene Cara, panie i panowie. Powiem w ten sposób, jak widzicie, ona odeszła w lutym, pan Jerzy w listopadzie. Nie byłbym w stanie wszystkich osób, że tak powiem, przedstawić, omówić, dlatego tak troszeczkę, że tak powiem, będziemy skakać. Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka Irene Cara zmarła w swoim domu w Largo na Florydzie w listopadzie akurat, ale ten tekst jest z lutego, no nieważne. Większość pewnie z nas ją kojarzy tylko i wyłącznie z jednej produkcji, oczywiście musicalu Fame Alana Parkera, czyli wielka piosenka What a Feeling i tak dalej, to kilka rzeczywiście utwór Anyone Can See, no Flashdance, świetna produkcja, no ale rzeczywiście widać, PESEL-u nie oszukasz, jakby to można było powiedzieć. Ja wiem, że o zmarłych powinno się mówić tylko dobrze albo w ogóle, ale akurat tak to jest. To jest to jest cenzura szeroko pojęta, to kółeczko przez pana na R, to wszystko. Nie, możliwe, że na początku to, co przeczytałem, tą wstawkę, może to akurat jakoś tak zadziałało, ale nie wydaje mi się. W każdym razie, no, Irene Cara również od nas odeszła. Tutaj wrzucam wam po raz wtóry link do studia. Jak macie ochotę, możecie wbijać i pomówić o osobach, które w zeszłym roku, powiedzmy od listopada zeszłego roku aż do dzisiaj niestety, bo mówimy również o Matthew, odeszły od nas, a miały na was wielki wpływ i coś tam rzeczywiście fajnego dla was znaczyły. Kolejna aktorka, Kirstie Alley. I rzeczywiście to jest aktorka, która była bardzo charakterystyczna dzięki swoim oczom. One były jaskrawo, bardzo jasno niebieskie, więc zapadały w pamięć. I kto to mówi? Chyba najbardziej rozpoznawalna seria z jej udziałem, czy części, gdzie wystąpiła razem z Johnem Travoltą. Serial Północ-Południe, również ze świętej pamięci Patrykiem Swayze. To jest rzeczywiście
To jest niesamowite niestety sprawa. Pokaż się, bo to oczywiście pewnie, że tak się włączył teraz reklamy i 100 000 innych rzeczy. To jest niesamowita, panie i panowie, sprawa, że no, coraz więcej, no niestety, z racji tego, ile mają lat, osób odchodzi i są to osoby, które no, bardzo mi przykro, nie będę teraz odbierał cwaniaku, nie będę teraz odbierał żadnych wiadomości. Mm, Coraz więcej tych osób odchodzi, no bo są, no, krótko mówiąc, no starzejemy się, społeczeństwo, tak to niestety jest. Kirstie Alley odeszła, bardzo, bardzo ważna, zacna aktorka. Ja bardzo często ją myliłem z Meg Foster. One były bardzo właśnie do siebie podobne, no ale no jakoś tak to wyszło, że od nas odeszła i niestety jej już nie ma. Kolejna osoba, którą chciałem przypomnieć, no to tak naprawdę nie wiem, czy powiedzieć aktorka, czy piosenkarka, czy po prostu znana z tego, że była córką córką Priscilli Presley i Elvisa, czyli Lisa Marie Presley. Ona też zmarła w dziwnych okolicznościach. Jednego dnia nagle jest na wręczeniu Złotych Globów, gdzie są wręczane nagrody za film biograficzny o jej ojcu, a następnego dnia już od nas odeszła. 54 lat, także bardzo młody wiek. Cześć trollu, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli doświadczasz jakichś problemów na YouTubie, to się nie dziw, dzisiaj wszyscy tak mają i dlatego część osób tutaj zmyknęła i uciekła na Facebooka i Twitcha. Więc rzeczywiście to jest, tak to dzisiaj wygląda. Więc no, znana chyba była bardziej ze swoich mężów, bo to wiadomo, między innymi Michael Jackson przecież. Tak to rzeczywiście jakoś wyglądało, no ale cóż, tajemnicza śmierć. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiem, co się stało, czy tam rzeczywiście coś się podziało, no ale tutaj jak widzicie, jest to akurat jest z gali wręczenia Złotych Globów. Już tutaj patrzę, co piszecie. Matka świetnej aktorki młodego pokolenia, Riley Keough, no też rzeczywiście odeszła. W Hollywood było mnóstwo takich dziwnych, nagłych śmierci. Oj, bardzo, bardzo dużo. Nawet jeżeli mnie pamięć nie myli, to kiedyś robiłem taki odcinek o dziwnych, może nie tyle o dziwnych śmierciach, to o śmierciach na planie. Tam między innymi oczywiście była mowa o Brandonie Lee i kilku innych, więc rzeczywiście tak to tutaj rzeczywiście się zdarza. Tutaj, a co to ma za opcja? A mogę wymienić? O, proszę bardzo, wydaje mi możliwość wymienienia czatu. Więc Lisa Marie Presley to była jedna z tych, no ważna osobowość, panie i panowie. Dawajcie znać, jak tam z tym YouTube'em, czy się poprawiło coś, czy dalej się to wszystko tnie, wszystko się haczy. Ja tutaj zobaczę, czy cokolwiek się zmieniło, czy jednak dalej YouTube nie chce mi nic tutaj pozwolić. O, proszę bardzo, coś się niby podziało. Dobra, przełączyło mnie, sekundkę. Może będzie rzeczywiście, może z tego coś będzie, może naprawili, może jest ok. Nie jest ok, jednak nadal nie jest ok. YouTube dalej, panie i panowie, szaleje, więc to nie tylko i wyłącznie u was. Tutaj Jurek pisze, najgorzej będąc w zaawansowanym wieku własne dziecko chować. No to akurat to jest rzeczywiście smutna sprawa. Ja podczas moich wojaży w czerwcu po Stanach byłem w hotelu, gdzie zmarła Whitney Houston, pisze Michał. No, tak to rzeczywiście, Michale, jest, że no nie wszystko jest piękne, nie wszystko jest super. Słuchajcie, ja wyloguję tego YouTube'a, bo akurat w tym momencie póki co jest mi niepotrzebny, a może rzeczywiście nie mogę nawet wylogować. Patrzcie. No, rzeczywiście jest grubo. Dobra. Odstawiamy YouTube'a, no bo lecimy dalej, panie i panowie. Tutaj będzie dla mnie, ja wiem, że Emilian Kamiński w wielu filmach wystąpił, ale on dla mnie zawsze będzie kudłaczem z Akademii, z pana Kleksa w kosmosie, mimo że zagrał w wielu ciekawych rolach, rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie było. No to niestety odszedł 70 lat rzeczywiście. Coraz lepiej jest, no bo słuchaj, YouTube to rzeczywiście no, potężna firma, więc domyślam się, że w tym momencie ludzie pracują nad tym, żeby to wszystko ogarnąć. Tam jest powiedzmy 7 godzin do tyłu, czyli w Ameryce jest gdzieś około 12, 13, więc możliwe, że będzie coraz lepiej. To też dla ciebie też kudłacz. No rzeczywiście tak to jest, a niedługo przecież Akademia pana Kleksa będzie w kinach. Zmarł przy rodzinie w swoim domu w Józefowie, przekazała rzeczniczka prasowa Teatru Kamienica, której Emilian, jeżeli mi pamięć myli, którego Emilian Kamiński był założycielem albo współzałożycielem, więc rzeczywiście
został oznaczony medalem zasłużonym kulturze Gloria Artis, więc rzeczywiście bardzo zacna osoba, bardzo zacna osobowość. Kilka produkcji zapewne, które możecie, o, muszę sekundkę, muszę tutaj, e, które możecie kojarzyć. W repertuarze było też przedstawienie komediowe, w którym się pojawił, czyli Bluzk, między innymi pamflet na temat generała Jaruzelskiego. Oczywiście inne filmy, jak Szaleństwa Panny Ewy, na podstawie Kornela Makuszyńskiego, to akurat bardzo dobrze wspominam, bardzo miło mi się kojarzy. Piszcie w ogóle, jakie są wasze ulubione filmy, produkcje czy tam albumy osób, o których dzisiaj sobie tutaj mówimy rzeczywiście. Tak to rzeczywiście jest. Nic się nie dzieje, Adaś, problemy mamy z YouTube'em, YouTube ma problemy ze sobą, także dajemy radę. Tu już widzę, że Adalet już idzie normalny. A Madame Perfumella pisze, teraz przy powiadomienie, że YouTube i Google to złośliwa aplikacja, szkoda, że nie można tu fotek wklejać. No niestety nie można. Tutaj skanuję komputer, ale widzę, że wszystko jest w porządku, także jest nie najgorzej, panie i panowie. Tak więc, no jak tutaj pisaliśmy, Emilian Kamiński to dla nas jest wiecznie kudłacz, wiecznie żywy. Dopóki my jesteśmy, to będziemy pamiętać o nim. Kolejny aktor, tak, Jan Nowicki. Nie chcę powiedzieć, że Jan Nowicki to tylko i wyłącznie Wielki Szu i to wszystko. Rzeczywiście, że z innych filmów go nie pamiętamy, bo chociażby, patrzcie, nawet nie mogę kliknąć, bo wszystko się pobiera. Coś też rzeczywiście YouTube daje czadu. Więc rzeczywiście, no pamiętamy chociażby Sztos z Olafa Lubaszenki z Cezarym Pazurą w jednej z głównych, no w głównych rolach, to nie będziemy nic tu czarować. Patrzcie tutaj, te horror reklamy, więc rzeczywiście ważna osoba, ważne, fajne, ciekawe filmy, ciekawe produkcje. No ale wiecie, pan Jan żył jak chciał. Nie uznawał konwenansów, że mu się coś nie podobało, jeżeli czegoś nie chciał robić, to nie było takiego problemu, nie było takiej rzeczy i dziękuję bardzo. Mógł nawet zostać politykiem, zapewne mógł, bo był inteligentnym, mądrym człowiekiem. Tak, zgadza się. Jeżeli są problemy, to wbijajcie ludzi na Facebooka, na grupę, wróć na fanpage Marcin Nowe Recenzje, tam jest również prowadzona transmisja, tak samo na Twitchu i na Twitterze. Tutaj jeszcze patrzę, jest od Darka. Emiliana Kamińskiego lubię z gry Planescape Torment. Podkłada tam głos pod Mortę gadatliwą, latającą czaszkę. O widzisz, nawet popatrz, nawet nie wiedziałem, że tak w grach się udzielał. No wiedziałem, że był aktorem, ale nie wiedziałem, że był aktorem dubbingowym. Więc patrzymy, otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Kowal, gdzie się, panie i panowie, urodził, więc Jan Nowicki, wybitny polski aktor, nie ma dwóch zdań. Tak, wiem, że Matthew Perry odszedł, o nim sobie również dzisiaj, panie i panowie, pomówimy. Kolejną osobą, o którą chciałem pomówić, to była Raquel Welch i 82 lata, ale to była rzeczywiście dla wielu osób aktorka bardzo istotna, rzeczywiście pewnie dla fanów Jamesa Bonda, chyba najbardziej, chociaż pewnie też dużo osób kojarzy ją z komedii Naga Broń 33 i 1/3 z Leslie Nielsenem, gdzie tam właśnie występowała. Oprócz tego między innymi takie filmy jak Fantastyczna Podróż, Trzej Muszkieterowie oczywiście, no, za niego dostała rzeczywiście złoty Glob, potem był dramat telewizyjny Prawo do śmierci, Legalna blondynka, Rodzina, ach rodzina, 8% zasad, 4 miliony do szczęścia, czy chociażby CSI, kryminalne zagadki Miami. Więc rzeczywiście mnóstwo. No, dla mnie będzie chyba no, dwie role, albo właśnie dziewczyna, że tak powiem, Bonda, albo 33 i 1/3 Naga Broń. Tam rzeczywiście było no, tylko i wyłącznie, można powiedzieć, epizod. No to chodzi o to była ta osoba, która wręczała Oscary, tak, wraz z Leslie Nielsenem. No i rzeczywiście tam się pojawiła, a co było dalej, to już jest tylko i wyłącznie, panie i panowie, przeszłość. Przypomnę, że dzisiaj sobie, panie i panowie, póki co mówimy o tych aktorach, o tych znanych osobach, które odeszły. Jeżeli chcecie, to możecie wbijać na żywo, podzielić się swoimi informacjami, swoimi przemyśleniami na temat tych osób. W tym momencie wrzuciłem link, który się w tym momencie się pojawił, widzę. Chyba bez Twittera, tak? Na Twitterze chyba nie można wchodzić. No ale to rzeczywiście przynajmniej możecie na Twitchu, na YouTubie i na Facebooku. No epizod Wskazanych na Shawshank był bardzo, bardzo ważny. Przecież ona pomogła
nomen omen pomogła właśnie Andiemu uciec z tego więzienia. Bardzo ważna rola. Także jak coś, to wbijajcie, pogadamy sobie, będziemy gadać. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Hejka wszystkim. Szkoda, że zmarł ten aktor z Przyjaciół. To jest dzisiaj clue naszego odcinka i właśnie dzisiaj o aktorach, aktorkach, o osobach, które odeszły od nas w minionym roku mówimy sobie w pierwszej części, a w drugiej części pogadamy sobie o horrorach, które można byłoby rzeczywiście polecić na walentynki. Przypomnę, w tym momencie na czacie, na YouTubie jest ankieta, czy wolisz bardziej święta zmarłych, czy wolisz bardziej Halloween, co Ci się bardziej podoba, także daj znać, zagłosuj sobie i będziemy dalej szaleć. Słuchajcie, nie zatrzymujemy się, bo wiele ciekawych, ważnych postaci odeszło od nas. Kolejną osobą był Leonard Pietraszak. Tak, no niezapomniany Kramer z Wabanku. Zgadza się, panie, panowie, no mnóstwo fajnych ról. Dosyć dużo osób, nie no, to tylko i wyłącznie Kramer, a ja go też pamiętam z roli bodajże porucznika Dovgirda, kapitana Dovgirda. Taki był serial Czarne chmury. Właśnie nam Leonard Pietraszak i Ryszard Pietruski wcielili się w dwie główne postacie. Pamiętam, bo między innymi część zdjęć była kręcona w Tarnowie, ale akurat byłem za mały, żeby to gdzieś tam pamiętać i żeby tam rzeczywiście jakoś działać. A ja powiedziałem horrory na walentynki? Tak powiedziałem? No proszę bardzo. Myślałem, że chciałem powiedzieć horrory na Halloween. No widzisz, Darku, ja też się czasami przejęzyczam. W każdym razie, no 86 lat, cudny wiek, naprawdę świetny facet. Było też taki, nie wiem czy pamiętacie, taki film z nim w jednej z 3 głównych ról, nazywał się Trójkąt Bermudzki. Tam występował on, Jan Peszek i w tym momencie dajcie jeszcze znać kto. Grabarz, widzę Cię zaraz jak tylko skończymy o Leonardzie, to Cię wpuszczę. Więc rzeczywiście, proszę bardzo, jakby rozpędzałem II wojnę światową, Perła w koronie, rodzina Połanieckich, Królowa Bona, Trójkąt Bermudzkich, Złoto dezerterów, oczywiście Wabank 2, no i rola Karola Stelmacha w serialu 40-latek, więc rzeczywiście bardzo zacne fajne role. Chyba Krzysiek, mi się wydaje, że Krzysiek kiedyś, który tutaj przed chwilą był, Krzysiek Kubiak powiedział, że dopóki oni dopóki żyją, dopóki ich pamiętamy, dopóki pamiętamy filmy i te produkcje z nimi były gdzieś tam wyświetlane, my je cały czas mamy w pamięci, to oni cały czas w naszych no, głowach, krótko mówiąc, żyją. To był, panie i panowie, Leonard Pietraszak, a tutaj widzę, że pojawił się Grabarz, więc dzień dobry wieczór, cześć Grabarzu. Czekaj, o widzisz, no jak tak się nie mogę się zgrać, bo to nowy ten, o popatrz się. Jesteś, ale mnie nie ma. Halo, halo? Halo, halo, o super, teraz jest dobrze, teraz lepiej. Widzimy się, słyszymy się? No cześć. Cześć, witam Cię Grabarzu, słuchaj, fajnie Cię zobaczyć w końcu. Czekaj, popatrzę, bo tutaj właśnie się dopiero tego programu, że tak powiem, uczę i zobaczymy, czy możemy jakieś inne, żeby nas było lepiej widać. Tak słabo jest. Tak jest dobrze, albo o, tak jest elegancko, tak jest pięknie. Słuchaj, jak to jest u Ciebie? Z czym do nas wbijasz? Czy wbijasz do nas ze wspomnieniami o aktorze, czy jednak ze świętami Wielkanocy, Halloween albo Święto Zmarłych? No możesz mówić śmiało. Halo? Halo, halo, halo? Słyszycie, bo ja nie słyszę. Halo, halo? Nie uważam Halloween. Natomiast Święto Zmarłych tak. Dlatego, że Halloween to jest takie... No. Słyszysz mnie? Tak, słyszycie? Dajcie znać, czy dobrze słyszycie. No, Halloween to jest takie bardziej, żeby to powiedzieć, takie niepolskie. A powiedz mi, czy masz, no ja się zgodzę oczywiście, Halloween przyszło, wiemy, to może jest celtyckie, ale ono przyszło przez Amerykę bardziej, bo Irlandczycy wyjechali do Ameryki, tam to się wszystko rozpromowało i tak dalej, potem filmy, wszystko i w ogóle, więc jak najbardziej się z tym zgodzę. No ja, słuchaj, ja nie mam wyboru, bo mieszkamy w Irlandii, więc tutaj dzieciaki moje będą chodziły
Cukierka Gopsikus, Wiktor będzie się przebierał za kosmonautę, bo to w tym momencie już mam potwierdzone. A powiedz mi, no dzisiaj gadamy sobie również o postaciach filmu, kultury, które od nas odeszły. Czy jest jakaś taka specjalna osoba, która rzeczywiście wywarła na tobie wrażenie, którą pamiętasz, bo rzeczywiście obejrzałeś film z nim, z nią, przeczytałeś jego książkę i nagle stwierdziłeś, kurczę, ona jest naprawdę świetną sprawą. To rzeczywiście jest coś ważnego. Coś strasznie długo to trwa. Książki nie, ale filmy jakieś. Mhm. No, Halloween na przykład, nie? Coś rzeczywiście długo to strasznie dziwne jest to połączenie dźwiękowo-obrazowe. Widzę cię, Paradoks Kamera, zaraz cię wpuszczę. Więc w porządku, słuchaj, no to dziękuję bardzo, że jesteś, bo akurat bardzo się dziwnie to dzisiaj jakoś w związku z tymi YouTube'owymi problemami to wszystko rzeczywiście jakoś tak dziwnie jest. Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzmy na koniec dodać, bo rzeczywiście bardzo to jakoś tak dziwnie jest, jakieś strasznie długie są opóźnienia, nie wiem dokładnie o co chodzi. Ja też dziękuję. Dobra, słuchaj Grabarzu, dziękuję ci bardzo. Tam rzeczywiście jakieś problemy, ja nie wiem, zobaczymy, może Paradoks w tym momencie czeka kamera, zobaczymy, może tutaj się uda, będzie troszeczkę szybciej. Cześć Paradoks, witam cię bardzo serdecznie. Cześć Marcin. Słychać mnie dobrze, bez opóźnień? Tak, wszystko cię słychać. A to ja się domyślam, co się stało. Najprawdopodobniej Grabarz słuchał dźwięku z YouTube'a, a nie z aplikacji, więc możliwe, jak tak się stało. Słuchaj, bo dzisiaj rozkminiamy, czy wolisz Halloween, czy wolisz Święto Zmarłych? Które jest tobie bliższe? Powiem szczerze, że wolę Halloween, bo uwielbiam zawsze się przebierać zarówno postacie, cosplaye i akurat w moim mieszkaniu organizowałem w piątek, to było z moim bratem właśnie imprezę Halloween, się przebrałem za Jokera, czyli pofarbowałem pierwszy raz włosy na zielono i nawet ten cosplay mi dobrze wyszedł. No i ludzie myśleli, że naprawdę wyglądam jak Joker Heath'a Ledgera, więc... No to rzeczywiście całkiem fajnie. Znaczy jest tak, a powiedz mi, jak to jest z tymi osobowościami, które od nas odeszły? No bo rzeczywiście jeszcze kilka mamy, bo w tym momencie nie mówimy o horrorach, o polecajkach, bo to będzie dopiero w drugiej części. Kto odszedł w ostatnim czasie, czy nawet chociażby dzisiaj w nocy niestety, zrobił na tobie największe wrażenie, że zapamiętałeś, że rzeczywiście jedną rolą, czy czymś tam po prostu, czym się wsławiła ta osoba, no, sprawia, że po wielu latach mimo wszystko do dzisiaj pamiętasz? Na pewno, wiesz co, aktor, który grał Dumbledora z serii Harry Pottera, już nie pamiętam jak on miał na imię i nazwisko, ale to jest bardzo dobry aktor, no potem w dwóch pierwszych częściach grał inny aktor Dumbledora, no i potem w trzeciej części on, bo wtedy też umarł, no i w trzeciej części właśnie grał całkiem inny aktor, no i już, ale też świetny aktor, bo dał taką wyższą energię temu Dumbledorowi, taką właśnie prowadził życie go, bardziej taki energiczny był niż na przykład ten wcześniejszy aktor, więc to na pewno dużo strasznie tych aktorów z Harry'ego Pottera z serii umarło, więc no kolejny w niebie jest właśnie ten aktor z Dumbledora. No nie tak dawno pożegnaliśmy Hagrida również, także rzeczywiście tak to jest. No zgadza się, no niestety, tak jak mówił, już to dla mnie raz Krzysiek chyba Kubiak, że dopóki oni żyją, dopóki ich pamiętamy, dopóki słuchamy ich płyt, czytamy ich książek, dopóki oglądamy ich filmy i pamiętamy, to rzeczywiście oni będą w naszej pamięci trwać. Dobrze. Dobra, słuchaj, Paradoks, dziękuję ci za teraz. Zostań może z nami później, kiedy będziemy gadać o horrorowych polecajkach na Halloween. Możesz się znowu połączyć, znowu sobie pogadamy. Pozdrawiam Tarnowianina. W Tarnów mieszkam. Cześć. Panie, panowie, to był Paradoks. Słuchajcie, ważne, bo to w tym momencie domyśliłem się, o co chodziło z Grabarzem, no bo na YouTube jest oczywiście opóźnienie pomiędzy tym, co widzicie na YouTube, czy tam na Facebooku, a tym, co ja mówię, więc jeżeli już wchodzicie do studia,
to starajcie się słuchać, że tak powiem, tego, co ja mówię z aplikacji do studia do was niż z YouTube'a, bo w tym momencie to brzmi tak, że ja mówię i potem czekamy 30 chyba sekund na odpowiedź. Już tutaj patrzę, co piszecie. Horror na walentynki to stonoga, trylogia, wiadomo, no pewnie, że tak. Tutaj patrzymy dalej, co piszecie, Madame Perfumela. W tym roku bynajmniej u mnie w mieście nie ma nic na Halloween ciekawego, gdzie w kinie w Nowym Jorku co najmniej 10 propozycji w kinie na Halloween. No widzisz, tak to rzeczywiście się zdarza. Patrzymy, co tutaj dalej piszecie. Jest Michał, czyli Lancel. Słynny motyw Exegi Monumentum. Każdy twórca chce pozostawić coś po sobie, a jego dziecko w postaci dzieła, które pozostawiło to coś namacalnego, dzięki czemu pozostają w naszej pamięci. Zgadza się jak najbardziej. U mnie na pewno, a to jest polecajki są, dobra, nie ma problemu. Spoko graba, że nic się nie dzieje, nie ma sprawy. Za chwilę, jak mówię, jak skończymy mówić o ludziach kultury, to będziemy sobie gadali oczywiście o horrorach, także jakoś to spokojnie ogarniemy wtedy. Słuchajcie, a ja nie będę przedłużał, że tam swoje osoby i lecimy dalej, bo no, kilka zacnych, że tak powiem, osób od nas, panie i panowie, odeszło. Jedną z nich jest cudowna aktorka, Gina Lollobrigida, panie i panowie. Jedna z tych wielkich, które rzeczywiście no, rozsławiły kino włoskie na cały świat, która sprawiła, że akurat to jest jedna z tych zapewne postaci, osobowości, które bardziej kojarzymy z nazwiska niż z filmów, bo tak mi się wydaje, że akurat jakoś tak to w przypadku wynocha reklamy. W przypadku takiej postaci jest, tutaj widzicie ją, no, kiedy była młoda, kiedy była rzeczywiście u progu swojej kariery, rok 1955, no więc rzeczywiście kariera trwa wiele, panie i panowie, lat. Mnóstwo ciekawych ról, no mam nadzieję, że pamiętacie rzeczywiście chociażby kilka produkcji z Giną Lollobrigidą, proszę bardzo. Tutaj jest akurat zdjęcie z dzwonnika z Notre Dame z 1956 roku, więc wiele lat temu, ale rzeczywiście ważna postać, ważna osobowość. To jest tak, jak mówimy o kinie światowym, no to wiadomo, tam powiedzmy Robert De Niro, Al Pacino, ale coraz mniej osób właśnie pamięta o Ginie Lollobrigidzie, o Marcello Mastroiannim, o Sophie Loren, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. No wiadomo, że te osobowości cały czas tam rzeczywiście gdzieś były, gdzieś się przewijały i nie tylko Hollywood, ale również światowe, europejskie kino również się bardzo, bardzo dobrze, no przynajmniej w pewnym okresie kinematografii miało, panie i panowie. Ale teraz na przekór temu, co mówiłem, pojedziemy do Hollywood, bo rzeczywiście Alan Arkin to była kolejna osoba, o której chciałem 2 słowa zamienić. Aktor i zdobywca Oscara, miał 89 lat. Ostatnim, no i w tym momencie tytuł mi wypadł, ale był ostatnio, jeden z ostatnich filmów, który widziałem z jego udziałem, to była produkcja, gdzie wystąpił razem z Alem Pacino i nie chcę powiedzieć Morganem Freemanem, ale wydaje mi się, że akurat tak to rzeczywiście było. Oscara w 2007 roku zgarnął za najlepszą rolę drugoplanową w filmie Mała Miss, gdzie zagrał dziadka Edwina Hoovera. A oprócz tego był nominowany 3-krotnie za Operację Argo. Jest to film w reżyserii z jedną z ról głównych Bena Afflecka. Najlepszy aktor pierwszoplanowy za film Serce to samotny myśliwy, a także najlepszy aktor pierwszoplanowy za film Rosjanie nadchodzą z 1966 roku. A co tu się pokazuje dobrze? Poza tymi produkcjami zagrał między innymi w takich filmach jak Edward Nożycoręki, Ucieczka z Sobiboru, W starym dobrym stylu czy The Kamiński Method. Jego ostatnią rolą była natomiast postać Henry'ego Simoli w Śledztwie Spencera z 2020 roku. I to jest akurat taki aktor, można powiedzieć, gwiazdor, chciałbym powiedzieć, nieoczywisty, bo rzeczywiście bardzo często jest tak, że jest. Ja go znam, ja go kojarzę, on wystąpił w tym. I tak często mamy, że zastanawiamy się, kojarzymy twarz, ale nie ma nazwiska, nie ma filmów, gdzieś tam po prostu coś jest. Świetny aktor charakterystyczny, bardzo dobry aktor drugoplanowy, więc chodzi o ten film w starym, dobrym stylu Las Vegas, ale z seniorami. Dokładnie o ten film mi jak najbardziej, Jurku, chodzi, tylko oczywiście, ponieważ to jest, wiesz, 89 lat miał aktor, ja co prawda jeszcze nie mam, ale też już czasami pamięć
pamięć szwankuje, więc jeżeli sobie przypomniecie, to dajcie znać, jaki to był film z Alanem Arkinem. Słuchajcie, wrzucam wam jeszcze raz link do studia, możecie wbijać, jeżeli macie ochotę pogadać o swoich ulubionych osobach kultury, które od nas odeszły. No, ta pani, o której chcę teraz powiedzieć, czyli babcia Tina, jak o niej niejednokrotnie mówiono, no ona była, jak to mawiają, większa niż życie, tak, larger than life. Pewnie można byłoby spokojnie z 4, powiedzmy, osoby obdzielić tym, co ona przeszła, jaką karierę miała, bo to nie tylko oczywiście piosenki, ale również i filmy. Chyba najbardziej znana jej rola to film Mad Max czy Pod kopułą gromu, gdzie wystąpiła u boku Mela Gibsona i do tego filmu nagrała piosenkę We Don't Need Another Hero, więc rzeczywiście to było je tak, widzę, że herbatka, a to widać herbatkę w tym? Aha, widać. Już piję, dziękuję Jurku za przypomnienie sobie, doleję sobie herbatki. Okej, w porządeczku. Już jest, dziękuję bardzo. Więc wiele lat temu też nakręcony był film biograficzny o nią z Angelą Bassett w roli głównej. Tytuł filmu What's Love Got to Do With It, o tym jak ona miała przejścia rzeczywiście z swoim byłym mężem, no wtedy już byłym mężem, czyli Ike'em Turnerem. Kobieta bardzo żywiołowa, wiele hitów, chociażby Simply the Best, We Don't Need Another Hero, jak już mówiłem, What's Love Got to Do With It, czy chociażby piosenka do filmu o Jamesie Bondzie z Pierce'em Brosnanem, czyli Golden Eye. Pozwolicie, że nie będę śpiewał, bo akurat niekoniecznie jestem z tego znany, a prawdziwe imię i nazwisko Tina Turner to Anna May Bullock. Tak, rzeczywiście, a Tina Turner to już pseudonim i nazwisko wzięte po mężu. Pierwszy, jeden z największych hitów to Private Dancers, który sprzedała w ponad 20 milionach egzemplarzy. Czyli wyobraźcie sobie, że połowa Polski dosłownie, i nieważne czy masz 100 lat, czy masz 2 miesiące, kupiła ten album, jeżeli tak to powiedzmy jakoś uzmysłowić ludziom. Po prostu potężna aktorka, świetna, wielka osobowość, co tu dużo mówić. Oj, Mad Max 3, najbardziej charakterystyczny wokal, no i Golden Eye czołówka, tak. No, filmy o Bondzie charakteryzują się tym, że one mają taką specyficzną muzykę, tak, i każda piosenka musi być inna i musi być niesamowita. No i akurat rzeczywiście jak najbardziej babcia Tina dała to, co trzeba. Tutaj widzę, że Wojciech mówi, że to się fachowo nazywa Oh That Guy. Znaczy chodzi o to, wie, że I know that guy. Nawet jest taki mem z Leonardo DiCaprio, to jest z filmu Quentina Tarantino pewnego razu w Hollywood, jak on wstaje. Coś tak rzeczywiście jest. Grabarz pisze, że jestem fanem metalu, ale Tina rządzi. Oczywiście, że tak. Ja ci się, Grabarzu, pochwalę, że akurat niedawno nabyliśmy bilety na Rammsteina i w przyszłym roku w czerwcu albo w lipcu jedziemy do Dublina na Rammsteina. O, koncert na świeżym powietrzu, więc mam nadzieję, że fajerwerki będą. Słuchajcie, zostajemy póki co jeszcze w świecie muzyki, bo Steve Harwell i pewnie wiele osób, ja bym powiedział tylko Steve Harwell, to bym mówił, a kto to jest, co to w ogóle za facet? Nawet jak wymienię nazwę zespołu, czyli Smash Mouth, może wiele osób nie kojarzyć, ale kiedy już powiem piosenki do Shreka, I'm Believer i tak dalej, no to rzeczywiście wtedy już jest bardziej rozpoznawalny. 4 września zmarł, 56 lat. No niestety, panie i panowie, w 2021 roku odszedł ze Smash Mouth i przeszedł na emeryturę. No niestety rzeczywiście nie trwała ona zbyt długo, niestety. Ja wcześniej, tak jak wcześniej mówiliście, że właśnie, że Matthew Perry odszedł, ja akurat jeżeli no raczej staram się być na bieżąco, nawet niestety z takimi przykrymi faktami jak odejście kogoś, raczej robię shorty. Także jeżeli ktoś odszedł, tak jak właśnie w tym momencie chociażby Matthew Perry, czy kilka dni temu przecież Richard Roundtree, kojarzony z roli Shafta, no to raczej staram się te shorty w miarę szybko wypuszczać. Tutaj patrzę, co piszecie. Replying to... Aha, to jest dobra odpowiedź to tak to jest pokazane, że replying to, proszę bardzo. Rammstein jak najbardziej. Rammstein to nie metal, no Rammstein to hard rock, ale akurat na to się wybieram, a jeżeli się uda, to jeszcze kilka innych koncertów metalowych się zaliczy. Więc młodo, dużo właśnie tych osób, o których dzisiaj mówimy, odeszły bardzo młodo, co niestety nie jest dobrym prognostykiem. Tutaj 56 lat.
powiedział Matthew Perry 54 lata. Chciałem przeskoczyć tutaj i Sinead O'Connor, panie i panowie, również 56 lat. Ja wiem, że pewnie większość z nas, ja chociażby, kojarzymy ją tylko z jednej piosenki, czyli Nothing Compares to You. Tak naprawdę to nawet nie jest jej piosenka, bo napisała ją Prince, no ale rzeczywiście bardzo znana irlandzka wokalistka, której życie nie było lekkie, łatwe i przyjemne. Usłana, że tak powiem, różami, no to nie było. Dużo dziwnych rzeczy, dzieci jej poumierały, no grubo, po prostu panie i panowie, grubo. Ona też miała wiele przejść, bo potem w pewnym momencie też miała depresję i leczyła się z tego powodu, a akurat to nie jest nic, czego się trzeba wstydzić, trzeba o czym oczywiście mówić, panie i panowie. Więc rzeczywiście chorowała od dawna, załamała się po śmierci swojego syna. Powiem w ten sposób, no w Irlandii ona jest w tym momencie na piedestale, także chociaż troszeczkę mnie zniesmaczyło, kiedy bodajże tydzień po jej śmierci zobaczyłem w księgarni książkę, biografię, powiedzmy, Sinead O'Connor o tym, jak ona umarła i w ogóle, więc po prostu ktoś chciał skapitalizować rzeczywiście ten fakt, że ona zmarła, co akurat nie jest takie rzeczywiście dobre. Tutaj patrzę, co piszecie. Myślę, że o Sinead też kiedyś film powstanie. Zdecydowanie tak, bo to była postać barwna, postać kolorowa, postać ważna. To też tutaj pokazuje, jak polski show biznes, przemysł muzyczny jest daleko, jeżeli chodzi o świat. No w tym momencie mamy kobietę, która miała jeden hit i ona cały czas, powiedzmy, płyty wydawała i była w stanie się spokojnie z tego utrzymać i nie miała jakichś tym problemów. A w Polsce domyślam się takie zespoły jak Big Day, tak? Mieli taki zespół piosenek w Dzień Gorącego Lata, czy chociażby zespół Sami, mieli piosenkę Jedno lato, no pewnie oni akurat z tego się niestety nie mogą utrzymać. No ale nie o tym dzisiaj gadamy. Głos, panie i panowie, cały czas tak się złożyło, że jest fragment i sekwencja o głosach, więc pozostajemy przy głosie, bo nie odeszła od nas również Miriam Aleksandrowicz, a domyślam się, że każdy, kto w latach 80. czy tam 90. oglądał bajki, pamięta takie rzeczy, no to musi kojarzyć tęże aktorką. Zrealizowała ponad 100 polskich wersji językowych. Pracowała głównie przy animowanych produkcjach dla dzieci, ale ma także bogate portfolio w grach wideo, panie i panowie, więc coś tutaj rzeczywiście musi dla was jest. Najbardziej znane produkcje? Proszę bardzo. Chojrak, tchórzliwy pies z Muriel, Kacze opowieści to Dyzio, Dom dla zamyślonych przyjaciół pani Foster, Król Lew to Shenzi, Czerwony kapturek, prawdziwa historia babcia, The Elder Scrolls 5, Skyrim, Argoniaki oraz Overwatch, gdzie wcieliła się w Annę, więc rzeczywiście mnóstwo ciekawych, ważnych ról. To nawet nie jest tak, że gdzieś tam możemy ją kojarzyć, tylko motyw jest taki, że samo imię, nazwisko Miriam Aleksandrowicz, to w tym momencie od razu wpada w ucho, tak samo jak czytał Tomasz Knapik czy Krystyna Czubówna. To zawsze są nazwiska osoby, które po prostu kojarzymy, proszę bardzo, bo Grabarz pisze, że łzy mi poszły po jej śmierci. No niestety, tak to jest, że pewne osoby nam zapadły bardzo w pamięć, no i związaliśmy się z nimi w pewien poważny, ważny sposób, co tu dużo mówić. Jest, jak bardzo to banalnie brzmi, dziś odeszła mama. Mać. Nie tylko moja, nie tylko nasza, mama wielu zagubionych dusz, poszła do krzyża, jej miłość życia. Czuwaj nad nami, pusto mi strasznie. Dziś na tyle mnie stać. Napisał Jan Aleksandrowicz Krasko, syn aktorki, i wydaje mi się, że to jest idealne podsumowanie. No, to prawda nie tylko pani Miriam, ale rzeczywiście wielu gwiazd, które odeszły od nas. Kolejną aktorką, o której chciałem pomówić, to jest Piper Laurie. Tutaj się niebezpiecznie zbliżamy do tego, jak to niedawno było, bo pamiętam, jak mówiliśmy dopiero co o tym przy okazji cyklu PESEL-u nie oszukasz. Gwiazda Carrie i Twin Peaks miała 91 lat. Piękny człowiek i jeden z największych talentów naszych czasów, napisała Maria Rosenberg, jej menadżerka. Czekajcie, odwrócę telefon, bo tutaj widzę, że ktoś się próbuje dobić, a ja niestety, albo stety, jak to woli, teraz nie będę odbierał. Aktorka znana z ponad 100 ról filmowych. Piękna sprawa. To rzeczywiście dorobek, którego mógłby pozazdrościć nie jeden. Sławę zdobyła dzięki takim produkcjom jak Carrie oraz Twin Peaks. Artystka doczekała się nawet 3-krotnej nominacji do Oscara. Słuchajcie, 3 razy być nominowaną do Oscara. Ja wiem, że pewnie wiele osób powie, no ale może nie została. Nieważne. Czasami po prostu nie chodzi o nagrody, wystarczy tylko i wyłącznie, że jest się docenionym przez
przez ludzi. Tutaj widzę, że jeszcze piszecie o Miriam Aleksandrowicz, kultowa aktorka głosowa, zgadza się, bardzo charakterystyczna aktorka. Tak, zarówno pani Miriam, jak i Piper Laurie. No, pewnie oczekujecie, że powiem coś mądrego, ale no nie zawsze się da coś ciekawego wymyślić, coś ciekawego powiedzieć. Może po prostu przejdziemy dalej do kolejnej osoby. Teraz troszeczkę, że tak powiem, chronologicznie zboczymy, ale to wam zaraz wytłumaczę dlaczego, bo chciałem pomówić o Matthew Perrym, panie i panowie. Aktor serialu Przyjaciele znaleziony martwy. No i to jest wiadomość niestety z dzisiaj, bodajże o drugiej w nocy poszła informacja, że został znaleziony w swoim jacuzzi w Los Angeles, gdzie najprawdopodobniej, to jeszcze nie potwierdzili, ale wstępne wyniki były takie, że serducho nie wytrzymało i był zawał. A smutne, albo taki powiedzmy smutne może by rzecz, jest fakt, że bodajże z 2 godziny przed tym wrzucił na Instagram zdjęcie właśnie z tego jacuzzi, jak sobie siedzi, tam popija sobie coś, słuchawki ma, więc pewnie się relaksował w muzyki słuchając, no i kilka godzin później niestety odszedł od nas. Ja wiem, że Matthew Perry, no może wybitnym aktorem nie był, bo tak naprawdę było kilka fajnych, ciekawych ról, między innymi był taki jeden film z nim i z Bruce'em Willisem. Oczywiście w tym momencie tytuł mi wypadł, proszę bardzo. Jak ugryźć 10 milionów, taki był polski tytuł, tak. Oprócz tego filmy takie jak Polubić czy poślubić, Go On, Dziwna para, Mr. Sunshine, znów mam 17 lat, kto pierwszy, ten lepszy. No ale Przyjaciele, spotkanie po latach, to akurat też na kanale omawiałem, bo to oglądałem. Ale no, ja go zapamiętam jako Chandlera i powiem wam, czemu to mi akurat tak bardzo zapadło w pamięć. Otóż no, widziałem i mam, co prawda, nie, moja kobieta ma na DVD wszystkie części Przyjaciół i to ona mnie, że tak powiem, zaraziła oglądaniem Przyjaciół, ale 2, 3, może pół roku temu Jennifer Aniston, która również występowała oczywiście w tymże serialu, udzieliła wywiadu i powiedziała się, że na jednym z Comic-Conów zaczepił ją jeden z widzów i określiła go jako, tutaj musi mi teraz pomóc, jak się określa to najmłodsze, że tak powiem, pokolenie, co teraz jest, to jest Gen Z, milenialsi, napiszcie mi, ja sobie to zaraz przeczytam na czacie, to wam odpowiem. W każdym razie podeszła do niej jedna właśnie z takich młodych, kilkunastoletnich osób i powiedziała, że ona ją pamięta z Przyjaciół, ale ona tego serialu nie lubi, bo on był rasistowski. Żarty były nie na miejscu, ona się czuje urażona. No i tak się zastanawiałem, w którym miejscu Przyjaciół można się czuć urażony, bo to rzeczywiście, no mimo wszystko Ameryka, poprawność polityczna i to tylko mi pokazuje, jak, no bo ci sami twórcy wiele lat później po Przyjaciołach stworzyli serial Teoria Wielkiego Podrywu, czyli The Big Bang Theory i to tylko mi pokazuje, jak bardzo się zmieniamy. Otóż te wszystkie żarty, na przykład, które on rzeczywiście jako Chandler, bo Chandler no to była dusza towarzystwa i żartów czasami spał jak z rękawa, które on tam wypowiadał, no kilkanaście lat później i one są powiedzmy obraźliwe dla niektórych, więc naprawdę dla mnie to jest trochę dziwne, trochę jest słabe. Ja na przykład Mai od małego już pokazuję, może nie od małego, no ale pokazuję jej filmy Mela Brooksa, żeby wiedziała, że z pewnych rzeczy się można śmiać. Trzeba rzeczywiście umieć i no zostanie zapamiętany, jak najbardziej zostanie zapamiętany przez nas, bo nie no, 50 kilka lat, on miał problemy, tak, on miał problemy z narkotykami, miał problemy z alkoholem. Łukasz Maciejewski fajnie się o nim wypowiedział, że nie był aktorem, który potrafi się wyłączyć. Znaczy nieraz tak słyszycie, jak omawia na przykład film czy coś, że powiedzmy, że jest kamera, akcja i aktor wchodzi w rolę i jest to. Potem jest cięcie i się wyłącza. Matthew nie potrafił. On po prostu cały czas był Chandlerem. On cały czas chciał ludzi bawić, chciał, żeby ludzie go kochali, bo on domyślał się, że oni oczekują od niego, żeby on cały czas sypał żartami jak z rękawa. Że po prostu, że nie, to nie jest Matthew Perry, to jest Chandler Bing, że on cały czas będzie tym Chandlerem. Więc rzeczywiście jakoś tak. Dziękuję bardzo. Tutaj widzę, że Michał podrzuca, że to chyba chodzi o Gen Z. No to w takim razie to chodzi o to, że Gen Z, że ktoś z pokolenia Gen Z czuł się urażony oglądając Przyjaciele, że ze względu na to, że to był serial rasistowski. No słabo jak naprawdę przyznam szczerze, proszę bardzo, wrzucam wam co jakiś czas i tak jak samo i teraz link możecie włazić do studia, już tutaj patrzę
Patrzę, co piszecie. Michał Dolar, Matthew Perry, to mnie załamało. No nie tylko i wyłącznie ciebie, rzeczywiście ja również bardzo byłem, powiem w ten sposób, bardzo byłem smutny. Michał jakąś komedię romantyczną kojarzy. No kilka rzeczywiście takich było. Jurek Piechota pisze, znalazłem zdjęcie Matthew ze swoim ojcem, jak stoją zadowoleni ze swojego towarzystwa, nie myśleli, że to ich ostatnie wspólne zdjęcie. No niestety, to ci mogę powiedzieć spokojnie. Nie to, żebym jakoś coniakował, ale wydaje mi się, że 30 lat mógł sobie jeszcze spokojnie pożyć i z nami być i kilka fajnych może ról by rzeczywiście wpadło. Wojtek pisze, strasznie wielu jest obecnie snowflakesów, których łatwo urazić. Dokładnie, dlatego ja mam głęboko w tyłku całą poprawność polityczną. Przyjaciele to jest świat według Bandich czy z Archiwum Mix są albo niezrozumiałe, albo tandeta sztuczna, ale jak to nie ma telefonów i TikToka, albo o Boże obrażają czarnoskórych, o nie. No rzeczywiście, czasy się zmieniają, wiesz, no i niestety nawet jak zaczęliśmy oglądać ostatnio Mai, puściłem, co wam wcześniej mówiłem, to włączyłem Mai Płonące siodła Mela Bruce'a i ja mówię, słuchaj, co będzie mówione, a tam są dosyć konkretne żarty, mówię, to jest po prostu normalna sprawa, wtedy z takich rzeczy można było śmiać, nadal z takich rzeczy można śmiać, tylko już nie każdemu to pasuje, więc rzeczywiście jakoś tak to jest, że no nie każdy jest zainteresowany tymi żartami, po prostu zbyt wiele osób się obraża. Słuchajcie, jeszcze jest jeden, właściwie to nie jest aktor, a reżyser, o którym chciałem wam pomówić. Dlatego akurat postanowiłem, że zrobić taką woltę i zamiast o nim pomówić, o Matthew, tym razem chciałem pomówić o Antonym Hickoxie. I pewnie wiele osób może się zastanawiać, ale kto to jest? Właściwie kto to był? A Antony Hickox to dla nas, dla wielu fanów horrorów, to był bardzo zacny, zasłużony, panie i panowie, reżyser, bo zrobił wiele ciekawych produkcji. Już wam tutaj właśnie nawet pokazuję co i jak. Ja go pamiętam i oczywiście zapomniałem z którego, ale pamiętam go właśnie chyba z Koszmaru z ulicy Wiązów. Na pewno wiem, że w kultowych horrorach omawiałem jego filmy. Kariera, proszę bardzo. Douglas był reżyserem filmowym, telewizyjnym. Gabinet Figur Wojskowych to produkcja z gatunku horroru komediowego o grupie przyjaciół. No nie będę oczywiście w tym momencie zdradzał. Waxwork. Możliwe, że akurat wskoczy pod głosowanie. Kolejne filmy to Zmierzch Wampiry w odwrocie. Czarnoksiężnik 2. Czarnoksiężnik to jest Warlock, panie i panowie, z kolejnym aktorem, który od nas nie tak dawno odszedł. Również robił Hellraiser 3, Piekło na ziemi. Właśnie z tego go zapamiętałem, ponieważ to jest film, który widziałem, omawiałem w cyklu kultowe horrory, a dodatkowo przecież rozmawiałem z Kenem Carpenterem, który w tymże filmie wcielał się w rolę Hammerheada, jednego z cenobitów. Od 1998 roku zajmował się kinem akcji, współpracował między innymi z Stevenem Seagalem. Różnie to można byłoby, powiedzmy, tę współpracę opowiedzieć. Więc rzeczywiście Antony Hickox to był reżyser horrorów klasy B, klasy C, czasami lepszych, czasami gorszych. Rzeczywiście różne produkcje tutaj padały jego, że powiem, jego łupem, no ale zdarzało się po prostu, że były to ważne filmy. Został znaleziony Brytyjczyk martwy w swoim domu w Bukareszcie. Panie i panowie, w Rumunii mieszkał od kilku lat. No tak to rzeczywiście się zdarzyło, więc niekoniecznie życie bywa lekkie, łatwe i przyjemne, panie i panowie. I czemu chciałem akurat pomówić o Antonym Hickoxie? Tutaj już właśnie widzę, że tutaj się... Waxwork, Gabinet Figur Wojskowych, proszę. Lancel jest wielkim orędownikiem tego filmu. Od roku proponuję, by wpadł pod omówienie. No tylko wiesz, że to jest tak, że akurat to wy musicie wybrać, żeby się pojawiło, bo akurat chociaż powiem wam w ten sposób, też tam powiedzmy swoją cegiełkę dokładam i jak na przykład wpada, ktoś by na przykład chciał, żebym mówił Amityville czy na przykład Rekinado, mogę powiedzieć nie, dziękuję bardzo, ale słuchajcie, tym sprytnym hoplem od osób, które rzeczywiście odeszły w 2023 roku do nas, przeszliśmy do horrorowych polecajek i tutaj chciałbym, ażebyście również wzięli aktywny udział, bo jestem ciekaw, co tam macie do oglądania, do obejrzenia. Patrzę, zobaczymy, czy tam rzeczywiście może na YouTubie coś się urodziło i może YouTube się znormalizował, czy jakkolwiek to można byłoby powiedzieć.
Popatrzmy. Jak tam u was z tym YouTube'em, panie i panowie, to wszystko działa? To wszystko nie działa? Szaleje? O co chodzi? Jak to się ma u was? Dajcie znać. Ja zobaczę, czy w ogóle coś tutaj się da zrobić. A nie, dalej się nie da, rzeczywiście będziemy patrzyli. Przypomnę, że na czacie jest ankieta. Czy jesteś większym fanem z święta Halloween, czy jednak, panie i panowie, wolicie bardziej święto zmarłych? Tutaj patrzę, brat pisze, pamiętam Cameraheada Hellraiser 3. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, a mam nadzieję, że już widziałeś, ale jeżeli nie, to na kanale jest właśnie rozmowa z Cameraheadem, czyli z Kenem Carpenterem, który właśnie w tego Cameraheada się wcielił. Nie ma Halloween bez obejrzenia któregoś filmu z serii Halloween, pisze Wojtek. No rzeczywiście tak to jest. Słuchajcie, mam kilka polecajek tak naprawdę, bo stwierdziłem, że zobaczę, co tutaj się dzieje i postanowiłem wybrać kilka z nich, bo na przykład według TVN24 oni akurat mają dla mnie 10 najstraszniejszych horrorów wszechczasów. Mrożą krew w żyłach, wpełzają pod skórę. Więc stwierdziłem, że z tej listy wezmę kilka horrorów, które wydaje mi się, że są takie warte obejrzenia. Dodatkowo mam jeszcze, słuchajcie, skoro Vogue Polski stwierdził, że mają listę 30 kultowych horrorów do obejrzenia, no to jak kultowe horrory to musiały być, więc z tej listy również coś wybiorę, a także mam na Filmwebie listę filmy na Halloween, najśmieszniejsze horrory, które warto obejrzeć. Więc na podstawie tych 3 list postaramy się zbudować jakąś taką fajną listę, którą macie. Tutaj proszę bardzo, już rzucacie Paradox Camera, Trick or Treat, Tales of Halloween, bardzo ładnie. Michał Szykowny, zdecydowanie nowe martwe zło. Nowe martwe zło rzeczywiście daje radę. A jeżeli chodzi zaczniemy właśnie od 10 najstraszniejszych horrorów wszechczasów, które mrożą krew w żyłach w całym człowieku, jak to mawia Piotr Bałtroczyk. Panie i panowie, zaczynamy od Egzorcysty z 1973 roku. No, co by tutaj nie mówić, Egzorcysta 73 roku rzeczywiście to cały czas jest dobre kino, cały czas straszy. No i może technicznie w kilku aspektach się zestarzał, ale rzeczywiście ogólnie jest rzeczywiście bardzo dobrym filmem. Kolejną produkcją, którą mogę wam śmiało polecić, to jest troszeczkę nowszy film, czyli Dziedzictwo Hereditary. To jest jeden z dziwnych innych filmów. Wiele osób się pewnie zastanawia, ale o co chodzi, ale co to jest, ale jak? Ale rzeczywiście warto zobaczyć. Scenarzysta i reżyser Ari Aster zyskał ogromny rozgłos swoim pełnometrażowym debiutem, mrocznym rodzinnym dramatem o toksycznych relacjach rodziców z dziećmi i traumie żałoby. Więc rzeczywiście jak najbardziej warto polecić. Wpisujcie swoje propozycje, jak najbardziej wpisujcie, wbijajcie, nie ma problemu. Jeżeli macie ochotę również wejść i pokazać się na żywo i opowiadać o swoich produkcjach, to proszę jak najbardziej. I tutaj patrzymy dalej. Film z poznaku Jamesa Wana, czyli Obecność, część pierwsza. Zgodzę się. Nie mogę się oczywiście nie zgodzić. Pierwsze 2 części bardzo, bardzo dobre, dużo nam rzeczywiście dały. No, niedawno mieliśmy 3. część Obecności i też dostaliśmy 2. Zakonnicę. W tym tygodniu, jeżeli mi pamięć nie myli, panie i panowie, Zakonnica 2 pojawia się chyba na HBO Max albo na HBO w ogóle jako takim, więc można spokojnie sobie obejrzeć. James Wan ma na swoim koncie takie horrory jak Piła, Martwa cisza, Naznaczony i właśnie Obecność, która w rankingu Rotten Tomatoes otrzymała najwięcej głosów. No i bardzo mnie to rzeczywiście cieszy. Oryginalna teksańska masakra piłą mechaniczną z 1974 roku. Rzeczywiście ten niskobudżetowy slasher wyrejestrował Tobe Hooper, a luźną inspiracją stały się zbrodnie Edwarda Gaina, amerykańskiego mordercy zwanego rzeźnikiem z Plainfield. Gdy policja aresztowała Gaina, media donosiły, że na jego farmie znaleziono m.in. 4 ludzkie czaszki zdobiące łóżko, abażury, lampy wykonane z ludzkiej skóry, miski z ludzkich czaszek, maski ze skóry zdartej z twarzy itd. Więc widzicie, to jest trochę chore, że właśnie takie filmy jak Teksańska masakra piłą mechaniczną, czy chociażby Koszmar z ulicy Wiązów, one gdzieś tam są oparte na faktach. To po prostu mrozi krew w całym człowieku i jest nam rzeczywiście bardzo, bardzo słabo. Ale słuchajcie, zanim przejdę do kolejnej produkcji, mamy tutaj, widzę, jest Paradox Camera, więc pewnie chce nam poopowiadać trochę o horrorach, więc już zapraszamy. Cześć Paradoxu. Cześć, cześć. Czekaj, no i patrz, ja widzisz, oczywiście ja dalej się jeszcze uczę, patrzę jak to ma być, jak to ma rzeczywiście wyglądać. Tak mi pokaż.
No proszę bardzo, patrz, sam nie wiem, a może jeszcze muszę coś usunąć, może muszę coś zrobić. Już sobie patrzę. Widzisz, ja się cały czas uczę tego nowego programu i nie wiem za bardzo do końca, jak go ogarnąć z tymi wszystkimi rzeczami. Daj mi chwilę, stary, daj mi chwilę, nam się nie spieszy. Mamy, i proszę bardzo, i się udało, a teraz zróbmy tak, żeby było lepiej. I super. Słuchaj, powiedz mi, czym byś nas straszył w te Halloween, w ten święto zmarłych, w ten czas, kiedy ludzie mają się ochotę trochę, powiedzmy, pobać, ale wiesz, spokojnie zacisza swojej sypialni, swojego dużego pokoju gdzieś pod kocem z herbatką w ręku. No i teraz on nas nie słyszy. Ja słyszę. No to słuchamy cię. Czym byś nas straszył? Wiesz co, ostatnio, bo ja na kanale omawiałem, jest mało znana seria horrorów VHS. W tym roku wyszła 6. część i powiem szczerze, to są takie antologie filmów, gdzie na przykład mamy różnych reżyserów, którzy reżyserują poszczególne historie, na przykład tam 5 historyjek i powiem szczerze, że polecam naprawdę wszystkie części, bo to jest właśnie fajnie takich indie horrorów, tam takich małych filmików właśnie i w klimatach jeszcze lat 80., 90., 70., więc bardzo polecam tą serię VHS. A jeśli chodzi o filmy, które dzieją się w Halloween, no to na początku oczywiście wiadomo klasyk Halloween, ale też bardzo przypadła mi do gustu ta nowa trylogia Halloween, która była kontynuacją pierwszej części. Cała trylogia się podoba? Z 2018 roku. Jest w trylogia podobna. Ludzi niewielu lubią Halloween Ends. O, widzisz, no to akurat jest rzeczywiście w mniejszości, bo jak na przykład jak rozmawiałem z chłopakami, czy to właśnie, czy to Ponarzekajmy o filmach, czy to Galerian z horrorów, no to raczej wszyscy na zasadzie, wiesz, dziękuję bardzo, my nie chcemy, bo to jest, krótko mówiąc, słaba produkcja. Więc rzeczywiście jest w mniejszości. Tak, i jeszcze mam do polecenia na pewno Trick or Treat, czyli to jest taka nowa już klasyka. Co roku oglądam, właśnie to są też 4 historyjki. No w klimacie Halloween, akcja się dzieje w Halloween i też Tales of Halloween, bardziej takie mniej znane. Więc, a jeszcze jest horror wyszedł dość dobry, taki komedio-horror na Amazonie Prime jest dostępny, Totally Killer, gdzie główna bohaterka przenosi się do lat 50. właśnie, no i tam jest taki seryjny morderca, który zabija po prostu koleżanki i mamy, więc bardzo taki fajny komediohorror, więc polecam Totally Killer, co wyszedł właśnie niedawno. Zobaczymy, czy ten film trafił na listę Filmwebu, gdzie tam właśnie będziemy zaraz mówić o śmiesznych horrorach, więc zobaczymy, bo na pewno pewnie się pojawi Shaun of the Dead, bo to jest już w tym momencie klasyk horrorów komediowych. No fajnie, no to słuchajcie, zapisujcie, twórzcie listę, może rzeczywiście coś fajnego będzie, bo ja przyznam, że akurat nie będę oglądał Halloween w te Halloween, bo już znam na pamięć, mam na wylot, pewnie sobie tak troszeczkę pod kultowe horrory pewnie sobie obejrzę Terrifiera, pierwszą albo drugą część, zobaczymy, bo akurat nie widziałem jeszcze żadnej. Widziałem już. Ale polecam też, tak, polecam właśnie. Widziałem już All Saints Hallow, czy All Hallows Eve, tak to się nazywało, czyli Cukiernego Psikus, 2 części już obejrzałem. No, za kilka dni oczywiście będą się pojawiały już na kanale, więc wiadomo jak to wygląda. No dobra. Dobra, Paradoks. Dziękuję Ci ślicznie za horrorowe polecajki. Mogę coś powiedzieć, czy nie? Jeszcze mogę coś powiedzieć? Pewnie, że może, jak najbardziej. Ja zapraszam, robię serię właśnie filmy na Halloween, więc tam jest dużo filmów, które polecam na Halloween oglądać na moim kanale, więc jakby ktoś na przykład nie zdążył zapisać, to polecam też odwiedzić mój kanał Paradox Camera. Wbijajcie, jeżeli jesteś na Facebooku, to wrzuć polecajkę na naszą grupę Marcinowe Recenzje, tam Krzysiu Lesiu, który prowadzi grupę, jak najbardziej podbije ci to i będziecie mogli gadać, bo zawsze trzeba wspierać dobrych, sensownych, ciekawych twórców, a akurat Paradox tworzy tę jaśniejszą stronę YouTube'a, bo ostatnio, jak dobrze wiecie, z pewnymi streamerami ekipowymi i tak dalej, różnie bywa, a akurat my dobrzy YouTuberzy musimy się trzymać razem. Dobra, Paradoks, dzięki ślicznie za dzisiaj, cześć.
No, tak. To był, panie i panowie, Paradox Kamera, także możecie wbijać. No nie dość, że fajny youtuber, to jeszcze facet jest z Tarnowa, więc no po prostu to już jest, bonus jest w dwójnasób, że tak powiem, świetny. Słuchajcie, lecimy dalej z polecajkami, ale zanim polecajki, to patrzymy, co tutaj napisaliście. Popatrzymy, ale rzeczywiście troszkę trzeba cofnąć. O, już patrzę. A Noc Pełzaczy z 88 Marcin widziałeś? Oj kurczę, nie pamiętam, wiesz, musiałbym pewnie sprawdzić, ale w związku z tym, że dzisiaj są jakieś wielkie problemy, no to ciężko mi powiedzieć, czy kojarzę. No ciężko, no akurat nie widziałem tej produkcji, ale można pewnie sobie wrzucić. Od Grabarza polecajka. Wojciech pisze, że dylogia Creep, więc można sobie obejrzeć. Dzisiaj obejrzałem Egzorcystę Papieża, wpadł na HBO Max i podobał mi się. Może zjeżdża lekko beklasowością, ale Russell Crowe jest świetny. No, zgadza się, to akurat robiłem recenzję i to akurat no, wybitne kino nie jest. Jest wiele ale, no ale druga, trzecia, czwarta i 85. część pewnie będą ciekawsze. Obie zakończenia już padły razem z 3 hostelami i oryginalna Piła Mechaniczna też na HBO Max, więc jak widzicie, HBO Max bardzo się zbroi, a już niedługo ma być tylko i wyłącznie po prostu Max, bez chapciaka. Z horrorów, pisze Jurek Piechota, to obowiązkowo obrady Sejmu, a tak na poważnie Egzorcysta, Dziecko Rosemary, Egzorcyzmy Emily Rose. Egzorcyzmy Emily Rose, pamiętam, że zrobiły na mnie wrażenie. To było wtedy, kiedy oglądałem mniej więcej jakoś tak okresowo Silent Hill, ale pierwszą część rzeczywiście robiło wrażenie. Dom w głębi lasu, bardzo na Halloween polecam, jeszcze pisze Wojtek. A ja oczywiście polecę wam jak najbardziej również, bo nie mógłbym inaczej, Halloween. I to oryginalne z 78 roku. Przepraszam bardzo, ale się musiało kichnąć. Jak zauważa Rotten Tomatoes, nikt nie tak przerażająco nie krzyczy, jak grająca w Halloween główną rolę Jamie Lee Curtis. No więc rzeczywiście akurat jakoś tak to się udało, a tam pamiętamy, że były wiele przejść, bo Jamie Lee Curtis miała się już pojawić dużo wcześniej w horrorach, ale jej mama nie pozwoliła występować. Sinister to film Scotta Derricksona, którego ostatnio chyba Czarny Telefon, tak, potwierdzili, że druga część się już dzieje, więc jak są jacyś fani Czarnego Telefonu, to wiadomo, że będzie druga część. Ma on na swoim koncie dobrych kilka horrorów, ale za najlepsze uchodzi właśnie Sinister. I to jest jeden z pierwszych chyba horrorów, które omawiałem już na starym kanale. To było rzeczywiście całe dekady temu. To kameralna opowieść o nawiedzonym domu i opętaniu, mistrzowskie połączenie dramatu, kryminału i horroru. I Ethan Hawke tutaj występuje w jednej z głównych rol, więc rzeczywiście warto polecić. O ja cię, Dariusz pisze, my idziemy na Morderczego Leniwca. No ja już widziałem ten film, ponieważ jego premiera już była dawno temu i on dostępny zaraz na platformach VOD, więc stary, zdrówka życzę, naprawdę. Trzymaj się. Naznaczony, oczywiście, że tak, tym bardziej, że niedługo będzie omawiany w cyklu kultowe horrory, bo zresztą sami wybraliście, więc Naznaczony Jamesa Wana, no nie trzeba chyba mówić. Już w tym momencie jest dostępna dla wspierających 5. część, to właśnie co miałem mówić wcześniej, mi się udało teraz włączyć, bo jak mówicie, YouTube już nie szaleje, więc w porządku. Gdzieś tutaj było, proszę bardzo. Dla wspierających, jak widzicie, już jest Insidious 5, 5. część już jest jak najbardziej do obejrzenia. Jest tak samo serbski Mortal, 3 części Star Treka. Jest jeszcze Titanic 666, oczywiście Blues Gunner recenzja, jest Rekinstein Blues Gunner recenzja, a także są teorie. Teorie, panie i panowie, wjadą jutro wjadą na kanał i na razie to będzie to wszystko, ponieważ Lincoln się nam rozchorował, sekundkę wyłączę, tutaj to będziecie widzieli, Lincoln się nam rozchorował to dosyć poważnie, więc wiem, że jeszcze powiedział, że dostarczy mi do końca miesiąca jeszcze właśnie Ptakodemię, czyli Birdemic, bo też była nagrana w ramach bluzganych recenzji i na razie to będzie tyle. Zobaczymy, co się będzie działo, jak to się będzie rozwijało. No, jak Lincoln wyzdrowieje, jak już będzie rzeczywiście się czuł dobrze, to będziemy działać, panie i panowie, dalej. Więc dla wspierających już są te filmy, a tak jak mówię, do końca roku tutaj będzie około 20, może 30 produkcji tylko i wyłącznie dla wspierających. 9 był Naznaczony, a 10 jest filmem To, czyli to jest 2017 rok, czyli ta nowa wersja, nie ten mini serial, że tak powiem, z lat 90. Więc to jest 10 bardzo strasznych produkcji, które poleca TVN24, że są tak straszne, że mrożą krew w całym człowieku.
Czy tak jest? No okej, w porządku. Pewne są mocne, inne niekoniecznie. Teraz chciałem przejść do Vogue'a, panie i panowie. Vogue, ale Vogue, 30 kultowych horrorów. Zanim to zrobię, zobaczę, co tutaj piszecie, bo widzę, że się rozpisaliście. Bardzo mnie to cieszy. Egzorcyzmy Emily Rose na mnie też robił wrażenie. Długo po seansie budziłem się o 3:00 w nocy, pisze Katarzyna. No, bardzo fajny film. Ja powiem, że ja go nie widziałem od momentu, kiedy go po raz pierwszy obejrzałem w kinie, no i tak jakoś to rzeczywiście wypadło. Kilka dni temu ten film powtarzałem. Mówią o Halloween, pisze Wojtek. Dobra. Patrzę, co piszecie dalej. Michał Wellancel pisze: czarny telefon, interesujący pomysł, naprawdę dobry filmik. Na Sky Showtime jest jak coś. No ja niestety Sky Showtime nie mam. Nie ma problemu, przekażę Lincolnowi, żeby się trzymał, żeby się zdrówko, że tak najważniejsze. A jakie filmy można w tym tygodniu oczekiwać, panie kierowniku? No oczywiście we środę wjedzie Cukierka albo Psikus pierwsza część. Jutro będą, co będzie jutro? Jutro będą teorie, o których mówiłem. We wtorek mam nadzieję, że w końcu wjedzie, ale to jest na 99% pewne, wjedzie nowy film Martina Scorsese, czyli Killers of the Flower Moon. Również, czekajcie, w ogóle tak mówię, sobie kapownik wziął i po prostu bym z kapownika wam powiedział, byłoby łatwiej i szybciej i lepiej, bez jakichś tam problemu. Mam również obejrzany, to akurat nie dla wszystkich, bo to dla dzieci głównie, ale mam obejrzany Trolle trzecia część, panie i panowie. Na 3 listopada, czyli na najbliższy piątek, są planowane 2 produkcje. Zobaczymy, którą mi się uda obejrzeć. Jest po pierwsze The Palace Romana Polańskiego i drugim filmem jest Dump Money. Jest to film dokumentalizowany o tym, jak powstała firma GameStop. Ta od tych gier. Takie są produkcje, takie są pomysły na najbliższy tydzień. Dodatkowo oczywiście cały czas wpadają shorty, bo wiadomo, że tego jest dosyć dużo, tego jest dosyć sporo. Mamy już tak naprawdę rozpiskę zrobioną do stycznia. Zobaczymy, czy ona się nie pomiesza, bo bardzo często przez te wszystkie strajki to wszystko się jak najbardziej zmienia i się bardzo szybko niestety deaktualizuje, ale zobaczymy, dlatego też na piątek, kiedy są właśnie, kiedy głównie omawiam nowości, bo to jest albo piątek, albo sobota, w zależności od tego, jak mi się uda obejrzeć, czy mam tam powiedzmy zmiany dniówki, czy wieczorne, mam po 2-3 propozycje, że na przykład można było będzie sobie, może co mi się na przykład uda omówić, tak jak na przykład na 10 mam zaznaczonego The Marvels, a także mam zaznaczone raz, 2, 3, wchodzisz do gry, więc kilka rzeczywiście tak to jest i tak się u mnie przedstawiają właśnie piątki, że będą raczej w ten sposób. Wiadomo, że teraz będzie w cyklu kultowych horror omawiany, że tak powiem, Art the Clown, czyli Cukierka Psikus 2 części, potem Terrifier, później będzie naznaczony, a później zobaczymy, bo w tym momencie cały czas czekam na wasze propozycje, więc je wrzucacie do wtorku. Przypomnę, że od środy zaczniecie głosowanie i pod uwagę wezmę te propozycje od was, które powiedzmy będą się najczęściej powtarzały, które będą miały najwięcej łapek, które będą najczęściej komentowane i tak dalej. A właśnie o to chodzi, żeby rzeczywiście im większa interakcja z postami, tym więcej. No i w tym momencie już wam mówię, że zdecydowanie Koszmar minionego lata będzie, bo jest wymieniany chyba z 5-6 razy. Tutaj widzę, że Adalet wspomina Lancel o gabinecie figur woskowych. Oczywiście mówi Kasia Dobak o Koszmarze minionego lata, Gumbalowy o Koszmarze minionego lata, więc rzeczywiście ten koszmar się cały czas się przewija. Tutaj widzę, że Wiktor Jędrychowski również o Koszmarze minionego lata, więc to akurat na pewno będzie. Patrzę dalej, co piszecie. To ma dla mnie szczególne miejsce w serduszku, głównie przez genialną rolę Skarsgarda. No, niesamowicie straszny, przerażający facet. Zew Cthulhu, czy widziałem? Zew Cthulhu widziałem, ale nie pamiętam, Jurku. Musiałem sobie odświeżyć, bo to przyznam bez bicia. Słuchajcie, lecimy dalej z kultowymi horrorami, bo już 1,5 godziny gadamy. A jakoś dzisiaj fajnie się gada. 30 kultowych horrorów do obejrzenia w Halloween podrzuca i tutaj również stwierdziłem, że troszeczkę nie będę omawiał wszystkich 30, tylko akurat takie, które rzeczywiście mogę wam polecić. No wiadomo, skoro kultowe horrory, no to musiało być. Szkołę Czarny sobie odpuszczamy. Skupiam się na filmach, które już widziałem, więc zaczniemy od X, panie i panowie. No nie można nie polecić X. Mia Goth, niesamowita. Zresztą urodziny miała kilka dni temu. Niezwykle stylowy horror, który zmienia oczekiwania wobec gatunku
to list miłosny Ti Westa do czasów świetności horroru w latach 70. Więc warto obejrzeć właściwie całą trylogię Ti Westa, warto obejrzeć. Czyli Pearl X i Maxine, to są te trzy produkcje. Patrzymy dalej, co tutaj mogę Wam polecić. Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii z 2015 roku. To jest oczywiście film Eggersa, który nie wiem, czy pojawił się już w teoriach, albo dopiero pojawi się w teorii jutro, bo jest chyba taka opcja, ale nie pamiętam, bo tej teorii jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. W każdym razie w XVII-wiecznej Nowej Anglii chłopiec zaginął w lesie. W tym ambitnym debiucie popularnym Roberta Eggersa rodzina osadników oskarża własną córkę o czary. No i tutaj się rzeczywiście dzieje. To jest taki film, w którym więcej nie pokazują niż pokazują i to jest właśnie moc tego wszystkiego, że rzeczywiście czasami nasza wyobraźnia potrafi chyba tworzyć najgorsze scenariusze. Słuchajcie, patrzmy dalej. Nie oglądaj się teraz. To rzeczywiście kolejna produkcja z Donaldem Sutherlandem i Jolie Christie. Po przypadkowym utonięciu młodej córki, pogrążone w żałobie małżeństwo wyjeżdża do Wenecji. Porywający thriller Nicolasa Rega opowiada o wyniszczających w skutkach stratach. No więc rzeczywiście nie wszystkie filmy tutaj to są horrory, ale bardzo często pojawiają się thrillery. Czarownice z Eastwick, no to mi się wydaje, że chyba nie ma potrzeby omawiać tego filmu. Powiem tylko tak, Jack the Devil Nicholson, Cher, Susan Sarandon, no i moja ukochana oczywiście Michelle Pfeiffer, więc wszystko w temacie mi się wydaje. Kolejną produkcją chciałem powiedzieć właśnie jest Midsommar, również tego samego, czyli Ari Aster, ten sam twórca, ten sam reżyser co Hereditary. Jeśli tęsknisz za wakacjami, film Midsommar w reżyserii Astera może przekonać Cię, abyś pozostał w domu. Więc rzeczywiście warto sobie również ten film obejrzeć. Tylko pamiętajcie, gros tych filmów trzeba dopasować do siebie, bo niektóre są powiedzmy slashery, inne to rzeczywiście są pełnokrwiste o diabołach, a inne są rzeczywiście jeszcze z innego, że powiem, z innego poziomu. Patrzę dalej, tutaj piszemy. Tutaj jest Hunger. W tym surrealistycznym klasyku z lat 80. Catherine Deneuve i David Bowie grają wampirycznych kochanków, którzy pozbywają się ofiar w piwnicy domu na Upper East Side. A Susan Sarandon występuje jako gerontolog wciągnięta w ich psychiczne gry. Warto? Pewnie, że warto. No, Carrie z 76 roku, słuchajcie, no niesamowita Sissy Spacek, tutaj chyba rzeczywiście nie ma co też przedstawiać. Fajnie, że akurat uwzględnili produkcje, które są dla każdego, które naprawdę każdy powinien znać. Jak mówię, wiele, jak widzicie, przewijam, bo albo nie są według mnie one warte obejrzenia, albo po prostu nie widziałem. Parasite dobry film, ale według mnie to nie jest straszak. Patrzymy. Koszmar minionego lata i tak dalej. Wszystkie te wersje inne. Sarah Michelle Gellar tutaj już widzę się pojawia. Jest Freddie Prinze Jr., więc warto jak najbardziej obejrzeć. Słuchajcie, jak to się, tak zapytam i potwierdzę, jak to się stało, że do tej pory ten film nie był w kultowych horrorach? Nie wiem, nie mam pojęcia. Odgłosy, panie i panowie, to jest film z 77 roku, więc rzeczywiście poważna produkcja. Remake filmu Suspiria Lucky Guadagnino jest niezły, ale oryginał Dario Argento naprawdę świetny. Poznajemy amerykańską balerinę, która przenosi się do prestiżowej niemieckiej akademii potajemnej przykrywki dla sabatu czarownic, więc rzeczywiście jest grubo. Zresztą, jak mówiłem wcześniej, trylogię, tam już ktoś proponował filmy Argento, więc możliwe, że tak. To nie jest horror. Co wydarzyło się z Baby Jane z 62, to zdecydowanie nie jest horror, ale film jest genialny przez niesamowite role Betty Davis i John Crawford. To jest po prostu coś pięknego, co one odstawiły w tym filmie. Mierzą się ze sobą na ekranie, a potem przygotowują się na długie godziny czytania o historycznym zachowaniu i rywalizacji tych hollywoodzkich legend na planie filmowych, no bo one rzeczywiście od zawsze konkurowały i film, ja go pamiętam, to było wieki całe temu i na bodajże stulecie, chyba był taki cykl 100 filmów na stulecie kina, na TVP chyba 1, właśnie były tam puszczane filmy takie, jak tam w międzyczasie powiedzmy były filmy z Paulem Newmanem, z John Crawford i między innymi był właśnie Co zdarzyło się Baby Jane. Świetny film, naprawdę jest bardziej dramat psychologiczno-thrillerowy niż horror, ale rzeczywiście również warto go obejrzeć. Wiedźmy z 1990 roku z niesamowitą Angeliką Houston. Tak, to jest ta pani, którą możecie kojarzyć z filmów z Johnem Wickiem.
więc również warto obejrzeć. Proszę bardzo, za daleko. 6 kobiet dla zabójcy z 1964 roku, arcydzieło gatunku giallo, czyli dla wszystkich, którzy lubią troszeczkę inne straszenie. 6 kobiet dla zabójcy przedstawia historię seryjnego mordercy, który zaczyna wybierać modelki pracujące w pewnym domu mody w Rzymie. Film na przestrzeni lat udowodnił, że ma duży wpływ na innych twórców, od Quentina Tarantino po Davida Lyncha, więc mistrzów w swoim gatunku, jak najbardziej warto. Zaraz odpowiem na wasze komentarze, tylko akurat skończymy ten cykl Vogue. Patrzymy dalej. No, Dracula z 92 roku, oczywiście Francis Ford Coppola, tutaj między innymi, jak widzicie, jest Winona Ryder, pojawia się Keanu Reeves, pojawia się niesamowity Gary Oldman oczywiście w roli hrabiego ciemności i wielu innych ciekawych aktorów i aktorek. Patrzę dalej, tutaj można byłoby polecić. Przypominam, że akurat mówię o filmach, które widziałem albo które mogę wam polecić. Proszę bardzo, W kleszczach lęku z 1961 roku Truman Capote wspomógł przeniesienie na ekran najsłynniejszej opowieści o duchach Henry'ego Jamesa z Deborah Kerr w roli potencjalnie szalonej guwernantki. I to pamiętajcie, że okej, proszę bardzo, komputer się zeskalował, żadnych wirów nie ma. To jest, przypominam, że to jest akurat 60 ponad lat temu, więc to jest troszeczkę inne straszenie, inne, że tak powiem, thrillerowate, ale inne rzeczywiście straszenie niż to, co my, panie i panowie, znamy. Oczywiście American Psycho z niesamowitym Christianem Bale'em w jednej z głównych ról, w głównej roli, co tu dużo mówić. Donald Sutherland po raz drugi, czyli tym razem inwazja łowców ciał. Film dla tych, którzy wolą horrory z nutką sci-fi. Ta inwazja zawiera wszystko, co powinna, łącznie z wybitnym występem młodego, wąsatego Donalda Sutherlanda. Młody, wąsaty, a wyglądał, że miał z 50 lat, ale Donald Sutherland zawsze wyglądał poważnie, nieważne, czy to mówimy o inwazji łowcy ciał, czy mówimy na przykład o filmie Osadzony z Sylwestrem Stallone. Panie i panowie, no ten film również wy awizowaliście wcześniej, że warto obejrzeć, czyli Dziecko Rosemary Romana Polańskiego, i ja również nie byłbym sobą, gdybym nie polecił, bo dla mnie to jest dużo fajniejszy film niż chociażby pewien film na podstawie Stephena Kinga, który tam był stworzony z Jackiem Nicholsonem i tak dalej, i tak dalej. Ptaki, no ptaki muszą być oczywiście, no bo to Alfred Hitchcock, no to wiadomo, mistrz gatunku, chociaż jak dla mnie muszę przyznać, że troszeczkę ptaki się zestarzały i już nie robią tak wielkiego wrażenia jak kiedyś. Powiem w ten sposób, robią wrażenie, jak oglądasz po raz pierwszy, a po raz wtóry, no to już jest z tym może rzeczywiście bardzo, bardzo różnie. Tu jest zaskoczenie, ponieważ Milczenie owiec to jest film, który przez lata uznawałem za bardzo słaby, bo no, nie podoba mi się, kiedy go obejrzałem pierwszy raz tam właśnie w latach 90., ale na zakończenie oglądania horrorów, filmów w ogóle omawiania na żywo na drugim kanale obejrzeliśmy Milczenie owiec i stwierdziłem, że to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobry film. Milczenie owiec jest jednym z niewielu horrorów, które zdobyły Oscary i wciąż wpływają na kulturę ponad 30 lat po premierze. Patrzę dalej. Okej, co to jest? Zobacz serialowy spin-off. No, niekoniecznie będziemy patrzeć, no ale w każdym razie Jodie Foster, oczywiście niesamowity Anthony Hopkins w roli Hannibala. Coś pięknego. No i to były wszystkie polecajki, jeżeli chodzi o Vogue, więc zostały nam jeszcze śmieszne horrory z Filmwebu, zaraz tutaj zobaczymy, popatrzymy. Najpierw sprawdzę, co tutaj rzeczywiście piszecie, bo się tego rzeczywiście troszeczkę uzbierało. Nie doczekam się chyba, nikt tego poza mną nie zna. Chodzi się o dom woskowy. No, zdarza się. Mam mieszane uczucia co do X, bo był szum niezapowiadany i zawiódł mnie trochę górę i kilka niesmacznych scen obejrzałem, ale średnio. No widzisz, a wydaje mi się, że według mnie jest całkiem sensownie. Pearl nie widziałem lepszy czy gorszy niż X. No to słuchajcie, to już w tym momencie musisz sam obejrzeć, bo to wiesz, no to jest podobny, ten sam twórca, ta sama, że tak powiem, obsada, tylko troszeczkę inna fabuła. Patrzę dalej, co piszecie. Opowieści, skrypty polecam na Halloween. Tak, to jest na wesoło. Zobaczymy, może akurat będą w halloweenowych polecajkach od Filmwebu. Szkoda, że nie są nigdzie legalnie dostępne, bym sobie po latach obejrzał. Podobnie jak Strefa Mroku, chyba też nigdzie nie ma. Lata temu leciało w telewizji. Zobaczymy zaraz, czy opowieści, skrypty może gdzieś są.
A, zapomniałem, że mi tutaj coś nie działa, także no bardzo czekaj, może ja mogę skopiować po prostu, tak krótko mówiąc od ciebie, czy nie mogę? Czy pewnie nie mogę? No nie mogę jakoś. No niestety bardzo mi przykro, teraz ci nie sprawdzę. Mm, tutaj widzę, że Wojtek pisze, że kocha obie części, obie wersje Suspirii, także rzeczywiście w porządku. Nosferatu oryginał czy remake? Pyta Grabarz. Powiem ci tak, zarówno kocham Maxa Schrecka, jak i Klausa Kinskiego, więc chyba oryginał, wiesz, chyba ten z 26 roku, tak mi się wydaje. Aczkolwiek Klaus Kinski, no w filmie Wernera Herzoga, jeżeli mi pani myli, też był rzeczywiście niesamowity. A tutaj widzę, że jeszcze z filmu Polanskiego to dużo lepszy jest Wstręt i Lokator, no ale akurat nie mają takiego mocnego, że powiem, wydźwięku popkulturowego, jak chociażby Dziecko Rozmery. Dzięki Darku, fajnie, że z nami byłeś, dziękuję bardzo, zapraszamy za tydzień. No, słuchajcie, teraz pora na śmieszne horrory, które nam poleca film. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najśmieszniejsze horrory, które warto obejrzeć, więc zobaczymy. I tutaj również skupię się na tych, które znam, które widziałem, które mogę wam jak najbardziej polecić. Więc patrzymy jednym cięciem, bardzo mi przykro, ale nie znam. Wysyp żywych trupów, czyli Shaun of the Dead. Rzeczywiście no, niesamowita komedia, fajnie, bardzo ciekawie jest zrobiony film. Jest po prostu bana na twarzy, jak wpada. Pełnometrażowy debiut Edgara Wrighta miał swój początek w specjalnym odcinku serialu Space, tworzonego przez reżysera oraz gwiazdę o produkcji Simona Pegga. Tutaj oczywiście pojawia się również jeden z moich ulubionych komików, czyli Dylan Moran, właśnie on tutaj jest. Można go kojarzyć między innymi z serialu The Black Books. Księgarnia chyba tak się nazywał. Pirania 3D, tego wam nie polecę, zombiaków również, ale teksańską piłę dwójeczkę też wam nie polecę, bo widziałem i jest po prostu dla mnie słabo. Szczęście rodziny Kaka to nie. Reanimator z 85 roku, no oczywiście, że tak, no to musi być jak najbardziej. Sekundę, dam tutaj pauzę. Film Stewarta Gordona może zaliczyć do kanonu komedio-horrorów. Luźno adaptujący opowiadania H.P. Lovecrafta pokazuje historię o studentach medycyny, którzy próbują ożywić zmarłych. No więc możecie się spodziewać, co tutaj się dzieje. Powrót żywych trupów. Tak, Powrót żywych trupów, pierwsza część jak najbardziej się do czegokolwiek nadaje, bo to jest... Pamiętacie, że twórcą tego żywych trupów jest dżentelmen, z którym właśnie razem z George'em Romero stworzyli Noc żywych trupów. No i oni potem się posprzeczali, bo były inne pomysły na to, jak ma wyglądać kontynuację, jak to ma wyglądać i George Romero powiedział, idziemy na grubo, cały czas będzie po prostu pełnoprawny horror, a gentleman, który mówi, nie, ja wolę, żeby horrory, zombiaki mają być na wesoło. No i poszli do sądu, no i się okazało, że tak to wyszło, że ten, po polsku to akurat brzmi słabo, ale motyw jest taki, że facet, który stwierdził, że będzie na wesoło, miał prawo do nazwy Living Dead, czyli jeżeli tam na przykład to musiało być Living Dead, a Romero tylko i wyłącznie Dead. Więc George Romero na przykład, wiadomo, że w Polsce to było żywe trupy i zostało i tak naprawdę są to dwa osobne cykle, które w Polsce się spinają w jedno. O proszę bardzo, lecimy dalej. Mordercze klauny z kosmosu. To jest taka akurat bardzo odjechana, gdzieś tam, wiecie, całkowicie produkcja. Sztandarowy przykład komediowego horroru z lat 80., które stworzone za pomocą niewielkiego budżetu. Tytułowe stworzenia przybywają na naszą planetę w celu znalezienia swojego pożywienia, którym jest przetworzone ludzkie mięcho. Więc no rzeczywiście grubo, panie i panowie. Przypominam, że jeszcze można głosować w ankiecie. Okej, patrzymy tutaj dalej. Gremliny rozrabiają. Tutaj można by się zastanawiać, czy to jest rzeczywiście horror. No, ale wiele osób, z tego co pamiętam, nawet chyba Julian z kanału Brody z Kosmosu przy okazji takiego właśnie specjalnego halloweenowego odcinka Fearcastu na kanale Galeria Horroru, w którym też brałem udział, też właśnie wskazał chyba Gremliny rozrabiają, więc warto sobie pamiętać, chyba nie muszę przedstawiać Gremlinów, co? Ludzie, dajcie spokój. Kolejna produkcja to Rocky Horror Picture Show. No i tutaj niesamowity Tim Curry, w ogóle obsada jest super, tam pojawia się m.in. przecież Meatloaf, pojawia się Barry Bostwick, Susan Sarandon i dużo świetnej muzyki, więc rzeczywiście jak najbardziej warto. Zanim wam wyjaśnię jeszcze pierwszy, tutaj już patrzę,
To jest, proszę bardzo, pomyliłem się o 4 lata, dziękuję Grabarzu za poprawkę, czyli Nosferatu to jest Symfonia Grozy, nie, Nosferatu z Maxem Schreckiem to film z 1922 roku, a taką wam podam ciekawostkę, że Max Schreck to oczywiście był ten aktor, który wcielił się w Nosferatu w tamtym filmie, ale Max Schreck to jest również imię postaci, w którą wciela się Christopher Walken w filmie Powrót Batmana, czyli w drugiej części Batmana. Jurek, od siebie obowiązkowo nawiedzony dwór z 2003 roku z Eddie Murphym w jednej z głównych ról. Pewnie, że tak. Michał Szykowny, horror komediowy. Martwe zło, księga umarłych, uwielbiam, mocno się tam uśmiałem. No widzisz. Także dobrze jest. Mordercza, słuchajcie, mordercza opona od Wojtka wjeżdża, jeśli chodzi o komedię, o horrory. I jeszcze tutaj Michał nam dorzuca, że morderczy Klaudy z kosmosu miałem na VHS-ie. Lubiłem czasem się na tym odmurzyć. No bo tak, no bo nie czarujmy się, większość tych produkcji to są rzeczywiście rzeczy, które są do zapomnienia, jeżeli chodzi o fabułę. No i słuchajcie, na miejscu pierwszym Filmweb umieścił Martwe zło, część druga. To opowieść, której bohaterem jest niejaki Ash. Podczas pobytu z dziewczyną w lesie, w leśnej chatce znajduje księgę umarłych o tytule Necronomicon i niechcący budzi do życia złe moce. Więc rzeczywiście, no tak, trzeba się zgodzić rzeczywiście, że Martwe zło, które też omawiałem w cyklu Kultowe Horrory, to jest fajna produkcja, którą trzeba znać. W ogóle chyba seria Martwe zło, biorąc pod uwagę wszystkie, o których mówiłem na podstawie w cyklu Kultowe Horrory, a tam rzeczywiście było tego całe mnóstwo, bo panie i panowie, tylko szybko, tylko przypomnę, co już było powiedzmy omówione, czyli Laletka Chucky, Koszmar z ulicy Wiązów, Egzorcysta, Oszukać przeznaczenie, Leprechaun, Crittersy, Piątek 13, Halloween, Krzyk, Teksańska masakra piłomechaniczną, Szczęki, Piła, Żywe trupy, To, Droga bez powrotu, Hellraiser, Psychoza, Candyman, Martwe zło, Zakonnica Annabelle, a obecność całego uniwersum, Smakosz, Władca lalek, Omen, Dyniogłowy topór, Wzgórza mają oczy, straszny film, Cukierek albo psikus, Terrifier naznaczony. Rzeczywiście dużo tego, rzeczywiście bardzo dużo tego. No to tak, no trzeba po prostu trzeba docenić te wszystkie filmy i Martwe zło to chyba jest seria, której, jeżeli pamięć mnie nie myli, nie było złego filmu, żebym powiedział, że któraś część jest naprawdę beznadziejna, że się do niczego nie nadaje. Nie, wydaje mi się, że akurat Martwe zło miało najrówniejszą ekipę, najrówniejsze, że tak powiem, produkcje, więc bardzo mnie to cieszy. I jestem akurat z tego faktu bardzo zadowolony. Zobaczymy, czy coś tu się dzieje. Okej, dobra, sprawdzimy w tym momencie. Zobaczę, czy jest szansa. O, jest, super. I tutaj mam w tym momencie podgląd na swojego live'a. Dziękuję bardzo wszystkim za łapy w górę. Jestem niezmiernie zadowolony z tego faktu. Panie i panowie, słuchajcie, zanim zakończymy, chciałem w tym momencie powiedzieć, że zrobimy podsumowanie ankiety, więc jeżeli jeszcze nie głosowaliście w ankiecie, które święto wolisz bardziej, Halloween czy Święto Zmarłych, to teraz jest na to pora, bo będziemy w tym momencie kończyli ankietę i 3, 2, 1, 0. Zakończ ankietę. I zakończyłem, panie i panowie, ankietę i zaraz zobaczymy, jakie są wyniki tejże, które święto wolicie bardziej. Ja mówię, przypominam, nie ma złych odpowiedzi akurat w tym momencie, więc to nieważne, czy ktoś woli Halloween, czy ktoś mówi, nie, ja wolę akurat Święto Zmarłych, dziękuję bardzo. Jak dla mnie nie ma najmniejszego znaczenia. Pokazywać mi tutaj ankietę, bo oczywiście już zrobiłem, wyłączyłem, ale się oczywiście nie pokazuje, no bo wiadomo, że jak to ze mną jest. Proszę bardzo, które woli święto? Halloween 54%, Święto Zmarłych 45%, a 1% to nie wiadomo, Ambuffet ma YouTube dla siebie wziął. Więc no w miarę jest porówno i akurat to wydaje mi się jest idealne podsumowanie tego, że nieważne, które święto preferujemy, które wolimy bardziej, trzeba pamiętać o tym, że no inne święta również są i to jak najbardziej trzeba szanować i trzeba pamiętać, niech sobie rzeczywiście istnieją, niech sobie rzeczywiście będą i nie ma z tego problemu. Przypominam, że dzisiaj nadawaliśmy na 4 platformach, co mnie bardzo cieszy, bo były na początku problemy z YouTube'em. Czyli nadawaliśmy na YouTubie, Facebooku, Twitchu i na Twitterze. Widzę, że nadal jest spora osób, która jest na Facebooku, jak między innymi tutaj widzę, że Katarzyna Dobak, czy chociażby Michał Szykowny albo Wojtek, ale widzę, że już YouTube też się znormalizował, już jest wszystko w porządku. Więc nie rozstrzygnęliśmy
odwiecznego pytania Halloween czy Święto Zmarłych. Krótko mówiąc, jest miejsce dla wszystkich, miejsce dla każdego. Przypominam, jutro wjeżdżają teorie. Wiem, że liczba teorii jest ograniczona i pewnie się skończą za czas jakiś, ale już mam pomysł na kolejną serię, która będzie po teoriach, więc rzeczywiście pewnie jutro albo pojutrze zrobię odcinek na Facebooku właśnie na naszej grupie na Skruchowisko dla wspierających i najpierw ich poinformuję o tym, jakie są pomysły, co się będzie działo, bo na przykład powiedziałem Wam, że będzie nowy cykl, gdzie będę omawiał zwiastuny i do tej pory od września nie omówiłem jeszcze żadnego, bo jakoś tak to nie wychodzi, nie udaje mi się złapać nowego zwiastunu, kiedy on się pojawia, a tak naprawdę omawiać zwiastun 2-3 tygodnie później to już troszeczkę słabo to wygląda i pewnie nie będzie miało takiego przybicia. No, pożyjem, uwidziem, jak to mawiają współcześni Brazylijczycy. Więc jutro teoria, we wtorek nowy film Scorsese, we środę cukierek albo psikus, we czwartek zobaczymy. Może akurat we czwartek wrzucę Trolle, a może po prostu wrzucę coś, co tam rzeczywiście jakiś czas temu nakręciłem, ale tak jeszcze rzeczywiście nie powstało, jeszcze rzeczywiście nie wrzuciło się. Bo może być tak, pewnie, że może być tak, jak najbardziej może być tak. Oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie uczyniłeś, drogi widzu, pamiętaj o tym, żeby dać suba i włączyć dzwonek z opcją wszystko. Będzie mi niezmiernie miło, bo zbliżamy się nieuchronnie do 6000, z czego jestem bardzo zadowolony, a chyba jeszcze bardziej mnie cieszy to, że zbliżamy się już powiedzmy powolutku do 4 milionów wyświetleń, a to już jest naprawdę cyfra astronomiczna, bo w tym momencie wyobraźcie sobie, że co 10 obywatel Polski obejrzał jeden film. No, dużo rzeczywiście, bardzo mnie to cieszy. Panie i panowie, dziękuję za dzisiejszy wieczór. Spokojnego święta zmarłych, spokojnego Halloween, co tam lubicie świętować, w którym kraju sobie żyjecie, mieszkacie. Lincoln, zdrówka, trzymaj się stary, wracaj do zdrowia, bo bez ciebie ten kanał by po prostu również nie istniał. Współtworzysz go tak samo jak wszyscy widzowie, którzy tutaj są, którzy właśnie udzielają się, zostawiają komentarze albo chociażby przysyłają propozycje do kultowych horrorów i tak dalej, panie i panowie. Tutaj zaraz będą gdzieś ekrany końcowe, skorzystaj, kliknij to albo to, bo zależy, co tam YouTube pewnie tobie podrzuci, a my na żywo, panie i panowie, widzimy się. Jeszcze mnie brodaty grabarzu rozbawił. My widzimy się